No i jesteśmy. Godzina 8:00, 1 lutego 2024 roku. Ranny żubr, Wojtek Żubr-Boliński. Wydarzenia. Witam Państwa. Witam Państwa serdecznie. Bluzę muszę wziąć. Słuchajcie, odjebałem manianę straszną. Ale to wam powiem jak się przywitam. Siema Łukasz, siema Mościczłek, siema Radosław Langner, siema Kapi, siema Mietczyński, siema Kseno, siema Bonaventura JR, siema Karol Rosmanka, siema Angrącka, siema Jakub Tylutki, siema Sofien, siema Lewacki Bełkot, siema Wojtek Gasperowicz, siema Maciej Sosnowski, siema NM, siema Roth, siema Panu N, siema Kriste79, siema Ewa i powodzenia w robocie, siema Kim R, siema Miłusz K0, siema Marcin Tutunik, siema Ewa, jeszcze raz, siema Jakub Osiński, siema Roller, 100 km w styczniu, ale naraz? A poza tym gratulacje, tak, gratulacje. Też kiedyś biegłem raz. Siema Manowiasty, siema Twaszkie. Czy obejrzymy konferencję Izabeli Leszczyny z wczoraj? Nie wiem. Raczej nie. Nie spodziewałbym się. Ale czy mogę wykluczyć? Nie mogę wykluczyć. Siema Kudłaty, siema Ewa. Jeszcze raz, tym razem na Twitchu. Siema Rod, siema Punkrock Polska. Siema Marysia Malczewska, siema Marcin Gajda, siema Pola Droid, siema Joanna Alabaster. Joanna? Chciałbym cię jakoś pocieszyć, bo mówisz, że od samego rańca wszystko się pierdoli i masz dosyć tego dnia. Mam nadzieję, że uda mi się go zrobić chociaż trochę lepszym. Siema Kutebeniarzy, siema Anarkidusza, siema Rafał Lenart, siema Patryk Czadły, siema Kacepru, siema Zaba Morton, siema Arturo D, siema Józef Niewiaromski, siema Jachim W, siema Potężna Spółdzielnia Pączków z Ananasem. Zajebisty nick. Marysia, jak się czujemy? Zaraz ci powiem, jak się czujemy. Odjebałem straszną manianę. Siema Kacper Czerwonka, siema... chyba o 10 Fajno-Polski kanał ma premierę, czyli w sensie kanał 0. Siema Melvin 161. Siema. Słuchajcie, odjebałem straszną manianę. Po pierwsze, zaspałem dzisiaj, ale to tylko dlatego, że położyłem się późno spać, ponieważ miałem wczoraj wyjątkowo dobry humor. Najlepszy od miesięcy i dlatego chciałem to przedłużyć i nie poszedłem spać zbyt wcześnie i przez to, że zaspałem, pojebały mi się kubki dziś rano. I mamy przypał. Nowe Mumio możemy obejrzeć. Ja widziałem nowe Mumio wczoraj albo przedwczoraj. Mi się podobało. O ty kurwa, chamie. Słuchajcie, no przepraszam siebie, przepraszam was za pojebanie kubków. Przepraszam anarchistyczną sekcję szyderczą, która mi sprawiła lepszy kubek niż ten, który mam dzisiaj. Więc no... tak, witam na kanale Ranny Chandler. Słuchajcie, tak, są duże szanse, że jutro będzie trochę lżej na porannym streamie, bo faktycznie w tym tygodniu nie da się ukryć, że mamy 2 tematy przewodnie. Pierwszym tematem przewodnim, siema Andrzej Miętki. Nie, Marysia zaraz sobie przeleje, wiesz? Zaraz sobie przeleje do tamtego kubka. Tematem przewodnim tego tygodnia jest mieszkalnictwo
mieszkalnictwo, to, że jesteście dymani w ucho przez lobby dewelopersko-fliperskie, to, że nie stać nas na dach nad głową, kurwa, dach nad głową. I comic reliefem dla tego ciężkiego tematu, siema Bartolomeus, i comic reliefem do tego tematu zwykle bywa dzisiaj u nas, w tym tygodniu, w porankach, kościelna pedofilia, albo przynajmniej znęcanie się przez duchownych nad dziećmi. Słuchajcie, dalej nie mogę przejść do porządku dziennego nad tym, że w tym ośrodku prowadzonym przez zakonnicę, o którym mówiliśmy sobie wczoraj, radni nie mogli nic zrobić, bo bali się siostry Tobiaszy, czy siostry Karoliny, nie pamiętam, bo tam były dwie wymienione. Jedna była siostrą Tobiaszą, a druga była siostrą Karoliną. Potężna spółdzielnia pączków mówi, że chciałem tylko zgłosić, że to jest karygodne, że libertarianie, leseferyści pierdolą coś z pretensjami do lewicy o samobójcach mężczyzn, gdzie terapia kosztuje prywatnie w chuj hajsu. No właśnie, a propos jeszcze tych męskich postulatów ze strony lewicy, właśnie, faktycznie, po pierwsze, terapia kosztuje w chuj hajsu i jest urynkowiona, nie każdy ma do niej dostęp, to raz, a dwa, dlaczego mężczyźni popełniają samobójstwa? Z powodu patriarchatu, Więc tak, z powodu patriarchatu, z powodu nierealistycznych oczekiwań, nierealistycznego wzorca męskości funkcjonującego w społeczeństwie. Siema Michał Dzit. I przyzwyczajania mężczyzn w tym systemie do trzymania w sobie negatywnych emocji. Chłopy najpierw mówią, że to kobiety są emocjonalne, a potem przodują w statystyce samobójstw, więc no, chyba coś tu jest nie tak. A chłopy mówią, że to kobiety są emocjonalne, ale to jednak mnóstwo facetów ma problemy z agresją. Dlaczego ma problemy z agresją? No właśnie z tych powodów, które wymieniłem wcześniej, czyli z powodu patriarchatu, z powodu urynkowienia terapii, z powodu nierealistycznych oczekiwań i trzymania w sobie uczuć. Ale słuchajcie, dzisiaj jeszcze chciałbym trochę wrócić do wesołego tematu mieszkalnictwa. Napiję się tylko kawy z mojego kancerogennego kubka. Słuchajcie, Janek Śpiewak, wszyscy wiemy jaki jest. Natomiast Janek Śpiewak zauważył, że w kontekście mieszkalnictwa, niedawno Newsweek wypuścił tekst pod tytułem Siema de Michał Tomasik. Marysia, ty mnie lubisz tak pod włos. Ja żyję pod włos, Marysia, więc wszystko robię pod włos. To Śpiewak zauważył, że parę dni temu Newsweek puścił tekst Jak się pozbyć patolokatora z takim podtytułem, nadtytułem, a pokażę wam, żeby było wiadomo o co chodzi. Żeby było wiadomo o co chodzi, to wam pokażę. Taki tekst. Najemcy z piekła rodem. Siema Julo, siema Pazuzu, siema Przemysław Frankowski, siema de Michał Tomasik, chyba już witałem, a jeśli nie, no to witaj 2 razy. Taki tekst puścił Newsweek, a parę dni później Wyborcza puściła tekst również Najemcy z piekła rodem. I moglibyście pomyśleć, kurde, to jest chyba jakaś zorganizowana akcja. Roller, dlaczego Janek jest uważany za lewaka? Wiesz co? No, są tematy, w których Janek Śpiewak robi dobrą robotę i ciężko się z nim nie zgodzić. No, są tematy. Dopóki nie rusza nic, co jest związanego z płcią, z ludzką seksualnością, tylko trzyma się tematów socjalnych,
to myślę, że tak. Myślę, że tak. Jakby trzymał się tylko tego, to byłby super. Byłby super. I moglibyście pomyśleć sobie, że taka ofensywa w mediach antylokatorska, antyludzka jest jakąś zorganizowaną akcją. I no tak, Roller, Kim R, zgadzam się z wami, że czasami robi fiką i że jest fałszywym karierowiczem. No, robił sobie wspólną konferencję o reprywatyzacji warszawskiej z chłopakami z Solidarnej Polski. Ja oczywiście zgadzam się, że nawet temat reprywatyzacji warszawskiej nie usprawiedliwia robienia sobie wspólnego zdjęcia choćby z jakimkolwiek politykiem Solidarnej Polski. Ale to nie o śpiewaku teraz, nie o śpiewaku teraz. O śpiewaku już było na porankach wielokrotnie i wielokrotnie było dlaczego śpiewaka nie lubię i jak ja mam do niego wąty. To miasto jest za małe na dwóch łysych lewicowców po prostu. Tak, moglibyście sobie pomyśleć, że tego typu ofensywa antylokatorska i antyludzka jest jakąś zorganizowaną akcją. Ale i w zasadzie macie rację, bo tego typu zorganizowana akcja trwa od lat, od zawsze. Niedawno dotarło do nas, że w tą zorganizowaną akcję zaangażowane są również media publiczne. Słowo klucz to lobbying, który przechodzi ludziom zupełnie pod radarem, zupełnie koło nosa. Widzimy tylko jego skutki, jak na przykład właśnie tego typu artykuły o wstrętnych lokatorach, siema z COVID 4.4, o wstrętnych lokatorach i biednych rentierach. Do tego artykułu z Wyborczej sobie przejdziemy za chwilę trochę szerzej. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to trochę to, co pisze właśnie Dwaszkie. Wy myślicie, że to zorganizowana akcja, a to jest szczere i oddolne. To jest szczere i oddolne. Słuchajcie, Polacy podobno są kłótliwym narodem, a potrafią łączyć się ponad podziałami. Zwłaszcza ci najbogatsi Polacy, zwłaszcza w organizacji Pracodawcy RP, o której też mówiliśmy sobie wczoraj, która jest w jawny sposób organizacją lobbyingową i się z tym nawet nie kryje. Dodam tylko przy okazji, że słuchajcie, a propos mieszkalnictwa i mediów publicznych, to na przykład z TVP3 słuchajcie, zniknął program Ciemna Strona. TVP3 Warszawa. Program Ciemna Strona był poświęcony reprywatyzacji. Był to pewnego rodzaju program interwencyjny, zajmujący się właśnie gdzieś tam kwestiami lokatorskimi, etc. I teraz przy okazji zmian w mediach zniknął. Czy ktoś oglądał TVP3? Myślę, że na 4 miliony ludzi mieszkających w Warszawie parę osób mogło to oglądać. W każdym razie był ten program, a teraz go nie ma. Myślę, że po prostu siema Jakubsowa, myślę, że po prostu w nowej, uśmiechniętej Polsce nie warto mówić o problemach lokatorskich, warto mówić o problemach rentierów, o problemach fliperów, o problemach deweloperów. Słuchajcie, chciałbym przejść do artykułu z Wyborczej. Przede wszystkim chciałbym przejść do artykułu z Wyborczej, dlatego że artykuł ten napisał mój kolega. Może część z was pamięta, chyba w zeszłym tygodniu mieliśmy taki poranek, gdzie skręcił ten poranek w stronę moich wspominek
o moim życiu w stolicy, życiu zarówno zawodowym, jak i trochę bardziej melanżowym. Panu N. Friendship Over. Nie, wiesz co, no to jest mój kolega właśnie z dawnych czasów, kiedy jeszcze byłem barmanem, nawiązuję do tego poranka, bo pamiętam też, że Adam Kościelek go znał i że zabawne było to, że chłop miał ksywkę Bizon. Ja byłem barmanem o ksywce Żubr, on był barmanem o ksywce Bizon, a teraz jest reporterem Gazety Wyborczej, w której napisał artykuł Najemcy z piekła rodem. Najemcy z piekła rodem. Brud, nieuregulowane płatności, zdewastowane mieszkania i dzicy lokatorzy. Z takimi problemami mierzą się warszawscy rentierzy. Cieszę się. Siema Ewa, powodzenia tam. I kurde, cieszę się, że chłop urwał się z tego toksycznego środowiska pracy w gastro, pracy za barem, które nie jest zdrowe dla nikogo praktycznie. Bardzo ciężko, myślę, że jest pracować za barem i nie zrobić sobie czegoś z głową. Przynajmniej mi się nie udało. Natomiast no fajnie, że się stamtąd wyrwał i teraz nie jest mu wszystko jedno i może robić taką wrażliwą społecznie robotę, zwracając uwagę na palące problemy ludzi, nad którymi warto się pochylić. Co prawda, ludzi nie stać dach nad głową. Już nawet dziki trener krzyczy do kamery, że mieszkania są drogie. I niedługo zacznie przebierać się w koszulki z Marksem chyba. Swoją drogą to trochę przypał też, że te same media jakieś tam internetowe, które zawsze piętnowały to, że dziki trener drze pizdy do kamery o rzeczach, o których może nie powinien się wypowiadać, bo nie ma o nich pojęcia i że może szkodliwe jest to zjawisko dzikiego trenera jako idola Polaków. Te same media potem robią newsy, że dziki trener powiedział coś, co ma ręce i nogi raz w życiu. Słuchajcie. I słuchajcie, i cały ten artykuł w Wyborczej słuchajcie, przypominam, mamy problemy mieszkaniowe. Ludzi nie stać na dach nad głową. I ktoś w Wyborczej wpada na pomysł pochylania się nad problemami rentierów. Jakby mamy tak naprawdę w artykule jedną historię. I na tej podstawie mamy artykuł, którego tytuł i śródtytuły sugerują, że mówimy o szerokim zjawisku. Najemcy z piekła rodem, problemy z lokatorami w Warszawie, etc. SEO lubi to. Artykuł zaczyna się od historii Weroniki. Weronika swoje pierwsze mieszkanie kupiła na kredyt we frankach szwajcarskich jeszcze na studiach. Gratki Weronika. Studio z antresolą i dębowym parkietem w okolicy metra Politechnika urządziła bez pomocy projektantów. Nie miała zamiaru go wynajmować, ale dziś mieszka i wychowuje córeczkę w Poznaniu. To tam zawiodły ją życiowe wybory. Mieszkanie w stolicy postanowiła wynająć za cenę niższą niż rynkowa. Zależało jej, żeby najemca w zamian za korzystną stawkę był bezproblemowy, dlatego szukała takiego przez znajomych. Dalej mamy tam opisane problemy z lokatorem, bla 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 i jakby wiecie, czy płacę za wybiórczą? Nie, ukradłem ten artykuł. Mówię zupełnie nieironicznie. Okradłem Gazetę Wyborczą. Gazeta Wyborcza, Rafale Górski, okradłem was. Okradłem was. Dalej, tak, i wiecie, ja nie mówię, że ta historia jest zmyślona. No nie? Nie mam na to dowodów.
ale mam prawo wątpić w jej prawdziwość. Ale pozostawię te wątpliwości dla siebie. Przecież nie będę szerzył insynuacji, no nie? Właśnie, poza tym Marcin Gajda mówi, czyperki GW może nawet trzeba. Słuchajcie, konstytucja nie obowiązuje, Sejm nie istnieje, można podpierdalać wyborczą z internetu. I tak, nie mówię, że ta historia jest zmyślona, natomiast brzmi to jak historia anegdotyczna. Anegdotyczna, być może ugładzona. Więc te opisy konkretnych przygód z tym konkretnym najemcą pozwolę sobie pominąć. Natomiast jest tam fajna wstawka o tym, że Weronika ma też doświadczenia z innego mieszkania. Gdy jej brat wyprowadził się za granicę, poprosił ją o zaopiekowanie się mieszkaniem, które tak jak ona kupił na kredyt. Siema Bartłomiej Krzosek. Które tak jak ona kupił na kredyt. To 2 pokoje przy metrze na Ursynowie. Wynajęła je rodzinie z 2 dzieci. I teraz słuchajcie, jeden z moich ulubionych fragmentów. Słuchajcie tego. Mieszkali tam 3 lata. Po jakimś czasie okazało się, że mają nieszczelne okna. Zamiast zgłosić sprawę do mnie, postanowili zakleić je czarną taśmą pakową. Po wyprowadzce musiałam zamówić 2 ekipy do wyczyszczenia kleju, który pozostawiła zdarta taśma. Jedna firma zrezygnowała po kilku godzinach, druga odniosła sukces po 2 dniach, opowiada kobieta. No, brzmi wiarygodnie. Brzmi wiarygodnie. Rozmawiałem o tym wczoraj z moim kolegą i mój kolega stwierdził: Let me introduce you to zmywacz do paznokci. Ten fragment każe mi sądzić, że ten tekst jest co najmniej mało wiarygodny dla mnie. Słuchajcie, 2 dni ekipa remontowa, ekipa do wyczyszczenia kleju. Ekipa do wyczyszczenia kleju. 2 dni. Nie, przepraszam, zrezygnowała po kilku godzinach jedna, a druga robiła to 2 dni. No dobra, no dobra. I dalej w tym artykule Rafała Górskiego mamy kwestię o tym, że jest na kilku zamkniętych grupach internetowych, gdzie rentierzy z Warszawy dzielą się swoimi doświadczeniami. Idea jest taka, by się ostrzegać przed nieuczciwymi najemcami. Wpisy są ilustrowane zdjęciami stanu mieszkań. I dalej jest kilka historyjek z tej grupki. I kurwa, wydaje mi się, że robienie artykułu o zjawisku społecznym, o chujowych lokatorach na podstawie grupek z Facebooka, gdzie najemcy dzielą się historiami o chujowych lokatorach, nie jest za bardzo uczciwe. Nie jest za bardzo uczciwe. Myślę, Rafał, że gdybyś zrobił artykuł o polskich pracownikach na podstawie grupek dla polskich przedsiębiorców, w których dzielą się historiami o swoich pracownikach, to okazałoby się, że Polski już nie ma. Okazałoby się, że Polski już nie ma. Więc tak. Tak to wygląda. Tak wygląda pisanie artykułów w Wyborczej o landlordach i lokatorach. A, i jeszcze. O tym, jak się zabezpieczać przed nieuczciwymi najemcami, rozmawiam z Martą Gadzińską, ekspertką rynku nieruchomości, właścicielką agencji nieruchomości Eksperci Pro i wykładowczynią uczelni Łazarskiego. Sprawdźmy sobie, kim jest Marta Gadzińska.
Ej, czekajcie, zanim sprawdzimy, to ja muszę zrobić szybką przerwę, dobra? Dajcie mi kilka sekund, zaraz wrócę. Już jestem, kochani, już jestem. Już jestem. GIF z Elmo na nocniku. Bez kitu, zrobię taką czekajkę. Marta Gadzińska, Eksperci Pro. O, chyba nawet było wyszukiwane wczoraj na drugim kompie. Właśnie, jeszcze a propos, słuchajcie tego. I widzicie, są rozkminy o tym, dlaczego nie ma lewicowych mediów, no nie? I teraz zobaczcie, mamy sytuację na rynku mieszkaniowym, jaką mamy. Spoiler, złą, kurwa złą. I ktoś w największej gazecie w Polsce wpada na pomysł, no zakładam nie jedna osoba, bo ktoś to jeszcze musi klepnąć. Rafał Górski nie jest Marcinem Kąckim, żeby sam sobie puszczać teksty. I ktoś wpada na pomysł, żeby opisywać zjawisko chujowych lokatorów po raz 2137 i zaprasza do niego Martę Gadzińską, żeby opowiadała o tym, jak się wystrzegać przed chujowymi lokatorami. Trochę rzadziej ktoś w tych mediach, którym nie jest wszystko jedno jak Gazecie Wyborczej, wpada na pomysł, żeby zrobić artykuł przestrzegający o tym, jak wystrzegać się przed chujowymi rentierami, przed chujowymi wynajmującymi. Najemca to jest ten, który wynajmuje, czy najemca to jest ten, który wynajmuje? Nigdy nie wiem. I dlaczego? Dlaczego? No bo to drugie się nikomu nie opłaca. Generalnie, kochani, nie tylko politycy są przeciwko wam w tym kraju. Przeciwko wam są również media, które dostają pieniądze bardziej lub mniej wprost, albo po prostu wpadają w jakiegoś typu koniunkturalizm i bardziej mi się opłaca pisać o tym, żeby zapraszać Martę Gadzińską do artykułu, żeby opowiadała, jak się wystrzegać przed wami w zasadzie. Przed wami. Dlatego nie ma lewicowych mediów, bo tego typu gadka o tym, jak się wystrzegać przed chujowym właścicielem mieszkania, nikomu się nie opłaca. Poza końcowym odbiorcą, jakim jesteśmy my, bo większość z nas raczej będzie mieszkała w wynajętym mieszkaniu, niż wynajmowała mieszkanie komuś. To nie jest tak, że lewicowych mediów nie ma dlatego, że lewaki się kłócą. Lewicowych mediów nie ma dlatego, że to się nikomu nie opłaca. Marta Gadzińska specjalizuje się w sprzedaży najmie domów, bla 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 bla. Absolwentka SGH, pracowała w marketingu międzynarodowych korporacji, L'Oreal, British American Tobacco, proszę bardzo, jakby mało, czyli bycie szkodnikiem ma opanowane od wczesnej dorosłości. A jest numer telefonu. Aktywna członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami WSPON. WSPON. Co to jest WSPON? Co to jest WSPON? O, też było wyszukiwane wczoraj. Ej, słuchajcie, widzicie tego kolesia na środku?
Widzicie tego kolesia na środku? Ja mam wrażenie, że kojarzę jego mordę. Znaczy, nie będę was oszukiwał, ja wczoraj przeklikałem się przez tę stronę tylko na drugim kompie, jak mogliście widzieć po kolorze linków. Ale patrzę, no kojarzę mordę, no nie? No kojarzę mordę chłopa. Kojarzę mordę chłopa. I teraz robię tak. Teraz uwaga, sztuczka magiczka, patrzcie. Cyk, 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 cyk. House flipping w pytaniu na śniadanie. Michał Tomasik, nie spoileruj mi. I cyk, jest chłop. A w naszym programie kolejne spotkanie. Jest chłop. Będziemy rozmawiać o flipowaniu nieruchomości. I powiem Państwu szczerze, że jeszcze do wczoraj nie znałam tego słowa flipowanie i mam nadzieję, że nasi Flipowanie rąk nie brudzi. goście Jak on się nazywa? wyjaśnią, o co chodzi. Bo niestety ja też Powiedzcie mi, jak on się nazywa tylko. nadal nie wiem, na szczęście mamy specjalistów. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Liberty, radcę prawnego, która specjalizuje się w prawie nieruchomości i pana Piotra Turalskiego, eksperta rynku nieruchomości. Piotr Turalski. Czy to jest Piotr Turalski? Kurwa, to jest ten chłop. Piotr Turalski, dzień dobry. Nie wiem, o czym to świadczy jeszcze, ale mamy też numer telefonu do Piotra Turalskiego z telewizora, słuchajcie. Jest w MLS. MLS to amerykańska liga piłki nożnej. Krzysztof Wójczak, ale Wojtka, jakieś pozytywne wieści. Juris Kwaśniewski płacze, że go okupanci chcą rozstrzelać, bo dostał pytanie, ile hajsu z ministerstwa przytulał. Widziałem, że pisał o tym doniesienia z putinowskiej Polski. Wspon, Piotr Turalski, co to jest MLS? Major League Soccer. Dołącz do największej w polskiej sieci współpracy pośredników w obrocie nieruchomościami. Korzystaj z aplikacji MLS i bądź częścią prestiżowej grupy pośredników nieruchomości z całej Polski. Słuchajcie, może ja bym się z nim umówił na wywiad na waszych oczach, uszach w tym momencie. Może zadzwonię do niego i powiem: Panie Piotrze, Wojtek Żubr-Boliński, telewizja Gilotyna TV. Czy chciałby pan się umówić na... Nieważne, ugryzłem się w język. MLS to współpracująca sieć skutecznych agentów. Apkę mobilną ma, proszę bardzo. Słuchajcie, tutaj dzieje się śledztwo na waszych oczach. Obiecałeś poprawić humor Joannie i chyba nie tylko, zajebiście ci idzie. Obiecałem poprawić humor Joannie? Mówiłem, że mam nadzieję, a nie, że obiecuję. Mówiłem, że mam nadzieję. Tak, dzień dobry panie Piotrze Turalski, dzień dobry. Czy jest w stanie pan umówić się i w programie Gilotyna TV na żywo opowiedzieć, jak się sra Polakom do mordy, panie Piotrze? Jak się sra Polakom do mordy? Może pani Marta Gadzińska będzie chciała nam to powiedzieć. Pani Marto, jak się sra Polakom do mordy? A wiecie co, mam jeszcze lepszy pomysł, bo wczoraj wpisałem w Google jeszcze taki myk jeszcze wpisałem w Google wczoraj, w spawn flipping i przekierowało mnie do pani Barbary Halińskiej, która również świeci numerem telefonu. I ona akurat wprost mówi, że zajmuje się flippingiem, więc może to powinno być gościni w gilotynowym programie. Inwestycje, nieruchomości, flipping, najem długo i krótkoterminowy. W sumie fajnie byłoby popytać takie osoby o to, co sądzą o sytuacji na rynku mieszkaniowym, o tym, że ludzi nie stać na dach nad głową, o tym, że kawalerka w Warszawie kosztuje 1 000 000 złotych, o tym, że... mam pomysł, słuchajcie, mam pomysł. Chuj, zrobimy to.
dobry. Dzień dobry, Wojtek Żubr-Boliński, telewizja Gilotyna TV. Czy ja dobrze dodzwoniłem się do pani Barbary Halińskiej, która jest pośredniczką nieruchomości, tak? Pani się tym zajmuje? Tak. I między innymi flippingiem, tak? Dobrze kojarzę, to ja znalazłem na stronie internetowej. A proszę mi powiedzieć, do czego pan dąży? Wie pani co, bo ja prowadzę taki program poranny, w którym często zapraszam gości i zastanawiam się, czy chciałaby pani pojawić się w nim i opowiedzieć trochę o swojej działalności. No to mnie zaskoczył pan teraz. Aha. Znaczy ja teraz jestem w aucie, czy ja mogłabym do pana odzwonić za około pół godziny? Za pół godziny? Tak. Dobrze. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. To do usłyszenia w takim Widzenia. razie. Kurde, nie wiem, czy będę mógł za pół godziny, mówiąc szczerze. Nie wiem, czy będę mógł za pół godziny, mówiąc szczerze, a to już będzie niespodzianka, słuchajcie. Myślisz, że sprawdza? No dobrze, niech sprawdza. Kurde, źle zrobiłem z tym za pół godziny. No nic, zadzwonimy do niej, nie odbiorę za pół godziny, zadzwonimy do niej jutro najwyżej. Jeśli pani fliperka tu zajrzała, to pozdrawiamy. Mi tak klienci mówią, że oddzwonią, nie oddzwonią. Spoko, jutro będziemy próbowali dalej w takim razie. Właśnie też tak myślę, że nie zapamiętała nazwy Gilotyna. Też tak myślę, że jak tak rzucasz nazwę na początku, to ludzie raczej nie zapamiętują tego. Też mi się tak wydaje. Też jak ktoś do mnie dzwoni i podaje nazwę firmy na początku, to nigdy nie wiem jaka była. Myślałem, że zapytasz, czy była na otwarciu. Kamienicy czynszowej? Na jakim otwarciu? Kamienicy czynszowej w twojej dupie. Czy chce pani być u mnie na streamie? Nie, za późno. Ej, słuchajcie, bo ja generalnie mam też tak, że tylko jak znowu dzwonić, to z innym darmozjadem. Słuchajcie, no już mamy dwóch w kolejce. Mamy też w kolejce Piotra Turalskiego i mamy też w kolejce Martę Gadzińską, no nie? Tylko że no ich ja nie potrafię dokładnie zidentyfikować, czym się zajmują. Ten jest wiceprezesem zarządów SPON i co? I co to znaczy? Aha, nieruchomości liberda.pl. Aha. Okej, dobrze. Nieruchomości liberda.pl, nieodnalezione strony. Liberda z tych liberdów? Słuchajcie, ja w ogóle po tym jak zdarzyło mi się dzwonić do tej kancelarii prezydenta, to sobie pomyślałem, że dzwonienie na streamie do ludzi jest spoko pomysłem. Tylko szukałem pomysłu na to, do kogo dzwonić, pod jakim pretekstem, żeby nie wpaść, wiecie, w durne kawały telefoniczne typu wojewódzki i figurski dzwonią i robią bekę z ludzi, którzy są w uczciwej pracy i nie zasługują na to, żeby się z nich publicznie śmiać, no nie? Więc myślę, że dzwonienie do pośredników nieruchomości i pytanie ich o wzrost cen w mieszkaniach na wynajem, na żywo, byłoby całkiem spoko pomysłem. Ewentualnie teraz przychodzi mi do głowy jeszcze taki pomysł, że można powiedzieć, że jestem z firmy gilotynex.pl i powiedzieć, że robię szkolenie dla rentierów i czy będą chcieli poprowadzić takie szkolenie o tym, jak wypierdalać ludzi na bruk. Myślę, że dzwonienie do fliperów. A co będzie, jak pani się zgodzi na występ? No to wystąpi, no. Żaden problem, jak najbardziej. Ja się z rozkoszą ustawię i chętnie pogadam, no nie. Nie, żeby mnie to nie stresowało, ale no jest to stres, który jestem gotowy przełamać, jak niewiele stresów w moim życiu.
akurat. Więc no do zrobienia, jak najbardziej. Kurde, trzeba Ikonowicza zaprosić, co? Do programu. Wiem, że Ikonowicz ma... Jakie byłyby pytania? Ilu pani wypierdoliła lokatorów po nabyciu mieszkania? Wiem, że Ikonowicz ma złą prasę u części lewaków. I wiem, z czego to wynika. Natomiast myślę, że w kwestii mieszkaniówki Ikonowicza chyba zaprosić warto, no nie? Przynajmniej w końcu byłby to nie ktoś z Razem. Bo mam nadmiar razymitów w programie, zdecydowanie. Co ja sprawdzam? Ten numer, żeby jak mi się wyświetli, to żebym wiedział, że to ona. Czy dzwonienie do nieświadomych niczego ludzi w programie na żywo, nawet jeśli są to fliperzy, jest etyczne według was? Jest etyczne według was? Czy... Ja nie wiem, bo może na przykład ktoś niechcąc poda jakieś wrażliwe dane, nie wiedząc, że jest na żywo. Pamiętam, że kiedyś, jak jeszcze... to nie był chyba kanał sportowy, tylko to było jeszcze chyba Radio Weszło, a może to był już kanał sportowy, nieważne. W każdym razie była taka opcja, że młody dziennikarz od Stanowskiego zadzwonił do Sławomira Peszki, który jest jeszcze reprezentantem Polski, jeszcze wtedy był. I Sławomir Peszko był napierdolony jak szpadel i straszna inba z tego była. Siema Drakana. No właśnie, też pytanie, czy taka osoba nie ma później jakichś podstaw, żeby kurwa dochodzić jakichś roszczeń, no nie? Ja bardzo nie lubię procesów, nigdy nie miałem żadnego. Właśnie, tak jak mówi Alma Armas, nie wiem, czy to nie podpada pod prawo zabraniające nagrywania rozmów bez informowania o tym. No właśnie, a myślicie, że taki Figurski i Wojewódzki informowali ludzi, że są nagrywani, albo że są publicznie puszczani? Zaproś tę kobietę i śpiewaka, niech się kłócą. Myślę, że śpiewak do mnie nie przyjdzie, bo śpiewak wie, że wielokrotnie mówiłem o nim i pisałem, że Janek Śpiewak chuj nie lewak. Prokuratura w kartuzach czeka. Myślę, że zaplecze prawne osoba fliperska ma zawsze dużo lepsze niż ja. I tak jak mówi Bartłomiej Krzosek, Figurski, Wojewódzki pewnie mieli dział prawny. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, żubrzu. Prokuratura w kartuzach, ratatatata, ratatatata. Mówisz, że są na żywo, jesteś czysty, nie? No tak, ale wtedy jak będą wiedzieli, że są na żywo, no to się rozłączą i tyle będzie z tego, i tyle z tego będzie. I po zabawie, no nie? I już leci wniosek do prokuratury. Ale tak szybko wplatasz to między inne rzeczy. Tak, to muszę w takim razie mieć zaplanowany opener do takiej rozmowy, żeby wiedzieć, co mam powiedzieć, no nie? Dzień dobry, Wojtek Żubr-Boliński, telewizja Gilotynex TV. W zasadzie to boli mnie noga, poza tym ta rozmowa jest nagrywana, bo ja mam parę spraw do pani. Wiejski już nagrywa odcinek, jak nasyłasz hejterów na biedną kobietę. Nie, myślę, że od kiedy Wiejski ma lepsze zasięgi, to przestałem go interesować niestety. Myślę, że dla pana redaktora Tomasza Wiejskiego jestem już zdecydowanie za krótki, żeby się mną przejmował.
Ale jednocześnie no mógłby mnie odbanować w końcu. Zwłaszcza, że kiedyś mówił, że zbanował mnie tylko i wyłącznie ze względu na dobro śledztwa. A no, dostałem pismo z prokuratury w Kartuzach, że nie prowadzi się wobec mnie żadne postępowanie, bo napisałem. Czy jak mówisz, że prowadzisz program poranny, to można uznać, że właśnie teraz go prowadzisz? No, myślę, że to już rozstrzygnie sąd, proszę pana. Fajna sprawa, że już trzeci dzień o fliperach, trylogia o fliperach. Nawet trzeci? Ja nie wiem, czy nie czwarty już, kurwa. Co było w poniedziałek? Jak będziesz mówił wystarczająco szybko, ale szkoła Bena Shapiro, mówi Aleksandra Szelkiewicz, to nikt się nie połapie w tym, co mówisz. No. Nie wiem, co robi Ben Shapiro, nigdy nie oglądałem Bena Shapiro, ale brzmi jak patent. Słuchajcie, Marysia Malczewska przypomina wam, że lajki trzeba dawać. Łapki w górę. Tym bardziej, że jak dobrze pójdzie, to od 9 będzie content niespodziankowy dzisiaj. Dźwiedziu, Ben Shapiro pierdoli. No to myślę, że mogę spróbować. Właśnie, tak jak mówi Marysia, jak nie będzie lajków, to będę do was dzwonił. Rod, przyznam, że mózg mi paruje, jak widzę, że miejski ma 40, że wiejski ma 40 000 subów. No, grubo, co? Grubo. Wiejski 40 000 subów, kurwa. Wczoraj ktoś wrzucał na przeklęty portal info, że Wiejski zrobił 30-minutowy odcinek oparty na jakichś insynuacjach, przypuszczeniach i rzeczach, które mogłyby się wydarzyć. A ja pamiętam jak Tomasz Wiejski robił odcinek o tym, że będzie strzelanina w Sejmie. Znaczy, może być. Znaczy, nie można wykluczyć, że się wydarzy. Może się wydarzyć, bo PiS nie będzie chciał oddać władzy, a Ziobro i Matecki są uzbrojeni. I w tym odcinku Wiejski już snuł teorie balistyczne o tym, jak kule będą się odbijały w Sejmie od powierzchni. No nie? Albo jak był marsz 4 czerwca i chłop mówił o pisowskich prowokacjach, że będą pisowskie prowokacje, nic się nie wydarzyło, więc potem mówił, że no nie wydarzyło się, bo ostrzegałem, więc uprzedziłem ich ruchy. Kurwa, a mi szkiszka siema. Ja pierdolę. Myślę, że już za dużo powiedziałem o Tomaszu Wiejskim. Nigdy nie powiedziałem na streamach tak dużo o Tomaszu Wiejskim i myślę, że dość. Z drugiej strony, wiecie, ja kiedyś mówiłem, że nie chcę mówić o Wiejskim na swoich streamach i filmach za dużo, żeby nie robić mu zasięgów, no ale kurwa, chłop ma 40 000 subów i może warto zacząć go traktować jako jakieś poważne, dezinformacyjne zjawisko i po prostu im głośniej mówić o tym, że jest debilem, tym lepiej i pożyteczniej. Nie wiem, czy lepsza jest strategia na zamilczenie Wiejskiego, czy lepsza jest strategia na piętnowanie Wiejskiego. Aczkolwiek od kiedy jestem u niego zbanowany i mnie ignoruje po tym, jak zadałem mu kilka niewygodnych pytań, no to już nie jest ta sama zabawa, co wtedy. Kanał Wiejskiego i Pińskiego jest rekomendowany, widz amatora, często nic nie mówię. No kurwa, przecież to są oszołomy i bajkopisarze. W ogóle portal Wieści24 Jana Pińskiego to przecież jest spamerski portal robiący artykuły z trzech zdań o tym, że Obajtek się boi, albo o tym, że Kaczyński się boi, albo o tym, że Tomasz Wiejski ujawnił na Twitterze coś. Bullshit artist. Zawsze będę wdzięczny Tomaszowi Wiejskiemu, bo dzięki niemu poznałem ten program. Dziękuję. I dziękuję panie Tomaszu. Dźwiedziu, zamilczenie nic nie da, bo będzie mógł pieprzyć bez kontry. Ale wiesz, tu kontra nie ma znaczenia. To jest człowiek, który jak coś jest
niezgodne z jego wizją świata, no to on to ignoruje i nara, i tyle. Ewentualnie grozi pozwem, a potem ignoruje. Julo, a Piński u Sekielskiego to co przed tygodniem? Widziałem, że był, no i to jest dramat. Normalizowanie Pińskiego jest kurwa szkodliwe fest. Piński Funfelbrauna, jak pisze Pankrok Polska, a jednocześnie kurwa no antypisowiec. I na tym robiący też potężne wyświetlenia. Mam takie artystyczne marzenie, słuchajcie, żeby kiedyś, bo Jan Piński każdy swój film zaczyna tak samo. Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. I on ma chyba ze 3 kanały i na każdym wpierdala ze 3 filmy dziennie. Naprawdę w pewnym sensie to podziwiam, w pewnym sensie szanuję, że można tak napierdalać content, jaki by nie był. Mieć swój prosty patent, po prostu będę jojczył antypisowsko, będę zapraszał tego samego chłopa i będę nakurwiał 3 filmy dziennie. I kurde... I moje marzenie artystyczne jest takie, żeby zrobić kiedyś film, który będzie kompilacją wszystkich przywitań Jana Pińskiego, z jego wszystkich filmów, z jego wszystkich kanałów. No. Lady DeVita, my tupi, a tymczasem na forsal.pl. Dlaczego zmniejsza się liczba urodzeń w Polsce? Ekspert. Dla pokolenia Z dzieci nie są wyznacznikiem sukcesu. Kurde, nieźle. Ja bym jednak sprawdził, czy mieszkalnictwo i to, że nie stać nas na dach nad głową, nie gra tutaj jakiejś roli, no nie? Jakiejś. Nie mówię, że główny. Jakiejkolwiek. O, kurwa. Jakub Żynis na swoim Instagramie pokazywał badania na to, że Polki nie rodzą dzieci, bo nie mają przyszłości zapewnionej dla swojej rodziny mieszkaniowo. Tywaszkie, nie, to moda i TikTok spowodowały, że nie chcą rodzić, i gry komputerowe. Siema Manek 1117. Gry komputerowe i TikTok, no. A, i jeszcze bym sprawdził, nie wiem, w Google można sprawdzić, czy może zamordystyczne prawo aborcyjne nie sprawia, że osoby boją się o swoje zdrowie. MG, trochę to prawda, ale z drugiej strony serio lifestyle obecnego pokolenia lat 80., 90. jest coraz częściej oparty na świadomym antynatalizmie. Ludzie nie chcą, nawet jak mają lub by mieli warunki. Tak, ale myślę, że to dotyczy naprawdę odsetka jakiegoś mikroskopijnego osób. Większość ludzi chce mieć dzieci. Umówmy się. Większość ludzi chce mieć dzieci. I tylko się boi, no. Tylko się boi. I ma dobre powody, żeby się tego bać. Większość ludzi raczej chce. Chciałaby. Oj, słuchajcie. Ciekawe, czy ty piara dzwoni. Czekajcie, muszę się rozciągnąć, bo... Kto chce żyć z dzieckiem na wynajmowanym mieszkaniu z roczną umową i podwyżką przy każdym przedłużeniu? Przeprowadzka z dzieckiem co roku, super sprawa, no właśnie. A jak mam się rozciągać, jak nie jak stary dziad? Jeszcze tak się stary dziad rozciąga. O kurwa, trening starego dziada. Sport. Sport, ale się spociłem. Czy ja chciałbym dzieci? Raczej nie. Aczkolwiek kurwa dla mnie to jest w tym momencie tak abstrakcyjny temat, że słuchaj...
Nie mam nawet powodu, by się nad tym zastanawiać. No tak, i brak oszczędności jeszcze, jak mówi Zbychu. Pola. Przepraszam. Jak już ci doszarpiesz tego mieszkania na kredyt, to masz 40 na karku. To masz 40 na karku. I strach zajść w ciążę, bo wiadomo jak jest. Otóż to. Czekajcie, muszę coś jeszcze znaleźć tutaj. Cyk, 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 cyk. Słuchajcie, jaki jest feminatyw od doktor? Doktorka czy doktora? Anarki dusza nie wiem, ile kosztuje mieszkanie w moim mieście. Nawet tego nie sprawdzam. Nie, staram się nie zajmować rzeczami, które są poza moim zasięgiem, absolutnie. Tak, to. Arturo D. Elo, ja jestem rocznik 87, dopiero rok, 2 temu zacząłem uczciwie zarabiać 4 koła, żona trochę więcej, jeśli weźmiemy kredyt, to jedna wypłata pójdzie na kredyt. Skończymy spłacać, jak będę miał 65-70. Ja pierdolę, no właśnie. Wyobraźcie sobie, kurwa. Wyobraźcie sobie, małżeństwo i jedna osoba pracuje wyłącznie na kredyt, no nie? W takim miejscu jesteśmy. W takim miejscu jesteśmy. W takim kurwa miejscu jesteśmy. Czekajcie, tu miałem jeszcze jedną taką zakładkę, która będzie mi potrzebna. Tarararara, tarararara, tam. Tarararara, tarararara, tam. Manek 1117. A propos oferty dla mężczyzn, to pamiętam, że w bani korwinisty siedziało mi, że jako biały heterofacet katolik i korwinista jestem do likwidacji. Lewica powinna próbować obalić ten mit. Być może to jest cenna obserwacja, że powinno obalić ten mit. Dobrze. Maciek Folta, a jak powiesz Polakowi, że może tani instytucjonalny najem, bo nie wszystkich stać na mieszkanie na własność, to patrzą na ciebie jak na wariata przynajmniej. Siema Maciek Folta. To ważkie. Ja uważam, że po prostu rynek wyregulował dzietność w Polsce. Nikt nie podejrzewał, że rynek może zrobić coś na niekorzyść. No to też jest ciekawy point. Michał Oleś, ja miałem przyjemność 2 lata temu szukać mieszkania do wynajęcia w Warszawie jako ojciec małego dziecka po rozwodzie. Ilość odmów landlordów związanych z tym, że po prostu mam dziecko, to był kosmos. Jo. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Dzień Marysia za super czata. Dobry humorek, no trzyma się, tylko że wiesz, jest 9, jestem w połowie kawy z mojego chujowego kubka i rozjeżdża mi się mózg totalnie już, wiesz. Rozjeżdża mi się mózg, rozjeżdżają mi się wątki, tak jakby była co najmniej 10, a to chyba dlatego, że nie nadążam z kawą. Nie no, ma jeszcze 5 minut, bo ja chyba dzwoniłem o 8:35. Jaki masz kubek, Maria? Mario, naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo nie wiesz tego nawet sama ty. Do 7, do 9:07 ma czas. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, jest dzisiaj z nami Maria Petelczyc.
z doktoratem nauk społecznych, ekspertka do spraw zabezpieczenia społecznego i międzynarodowej porównawczej polityki społecznej. Dobrze mówię? Nic nie pomyliłem? Ja pierniczę, przepraszam. Słodki Jezu, dzień dobry. Dzień dobry Wojtek, tak to właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda prowadzenie streama o 9 rano. Tak, to prawda. Dzisiaj myślę, że porozmawiamy sobie o tak naprawdę dwóch rzeczach, bo z jednej strony chciałem trochę poobalać ten mit, tak jak mówiliśmy sobie wczoraj, ten mit uważania na lewicy PiS-u za partię lewicową w związku z tym, że była jakakolwiek socjalna, powiedzmy, pomoc z jej strony. Poczekaj, bo tutaj słyszę, że z dźwiękiem jest problem. Sekundkę. Już ogarniam. Tak, ja tu muszę tylko przełączyć głośnik. Tak i tak. Teraz powinno być dobrze? Powinno być lepiej? Nie wiem, co ty powiesz, bo ja mam dobry dźwięk. Dajcie znać, czy słychać gościnie. Tak, ja muszę coś mówić, nie? Tak. O, już słychać, dobrze. Z jednej strony właśnie myślałem sobie, żebyśmy porozmawiali o tym obalaniu PiS, o tym obalaniu tego mitu, który gdzieś tam na polskiej lewicy wciąż pokutuje, że PiS to jest ta lewicowa partia, bo 500+, ale wczoraj też już pod sam koniec dnia zauważyłem, że wynikła taka mała ciekawostka, to znaczy Lewica złożyła swój projekt ustawy dotyczące emerytury stażowej. I tam jest taki cytat. Dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 48, którzy mają okres składkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. I jako ekspertkę od zabezpieczeń socjalnych i emerytur chciałbym Ciebie spytać na początku, co o tym sądzisz? O, to jest bardzo złożony problem, bo to zależy, czy pytasz mnie, czy sądzę o emeryturach stażowych, czy o różnym wieku emerytalnym. Bo to, że tam jest ten staż wymagany dla mężczyzn 40, dla kobiet 35, to jest po prostu pochodna tego, że mamy nierówny wiek emerytalny. Oni nie mogli wpisać inaczej, bo byłoby dziwnie, gdyby wiek emerytalny wynosił tyle, jakby różny wiek emerytalny powszechny, a taki sam wymagany do emerytury stażowej. W sensie to by się nie kleiło, no bo te kobiety, które by osiągały ten 40-letni okres stażu, prawdopodobnie i tak już by były w powszechnym wieku emerytalnym, więc to nie jest jakaś straszna zbrodnia lewicy przeciwko nierównemu wieku emerytalnemu. Natomiast generalnie nierówny wiek emerytalny na pewno jest trudnym zagadnieniem dla wszystkich, których dotyka, czyli moim zdaniem wszystkich, bo jest niedobry i dla kobiet, i dla mężczyzn. My mamy jako kobiety znacznie niższe emerytury, a mężczyźni pracują 5 lat dłużej, chociaż żyją 7 krócej, tak? Średnio oczywiście, bo ja zawsze mówię, że tak naprawdę dalsze trwanie życia jest bardziej skorelowane z klasą pochodzenia społecznego niż z płcią, znaczy też. Ale jak spojrzymy sobie na dane, ja akurat jestem w Warszawie, jak ktoś zna Warszawę, to są tutaj różne dzielnice. Jak sobie spojrzymy na dane z Wilanowa i z Pragi, to zobaczymy, że mężczyźni w Wilanowie żyją bardzo przybliżony czas co kobiety, natomiast ci na Pradze dużo krócej, co wynika z warunków, z szans życiowych, z warunków mieszkaniowych, z edukacji albo i braku, z tego przede wszystkim w jakich warunkach pracują. No więc myślę, że tutaj jak dyskutujemy o tych wszystkich kwestiach dotyczących wieku emerytalnego, to zapominamy o tym, że naprawdę tym, co nas najbardziej dzieli, to jest to, z jakiej klasy pochodzimy albo w jakiej funkcjonujemy, a nie to, jak jesteśmy płci. I ja bym różnicowała wiek emerytalny. Wcale nie jestem za tym, żeby był dla wszystkich taki sam, ale właśnie w zależności od tego, jaki zawód wykonujemy, czy to jest ciężki zawód, czy to jest, nie wiem, fizycznie obciążające, psychicznie obciążające, mamy Centralny Instytut Ochrony Pracy, który jest w stanie to pomierzyć. Na tej podstawie są też m.in. emerytury pomostowe.
To jest dla dosyć wąskiej grupy, ale jednak zawodów wykonywanych w tak zwanych szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. No to są przede wszystkim właśnie obciążające fizycznie i psychicznie prace. Tam trochę trwają dyskusje o tym, czy dodać jakieś zawody do tego. Ostatnio była wielka znowu inba związana z tym, że OPZZ zgłosił listonoszy. To jest to ciężka praca, chodzą w niezależnych warunkach pogodowych i tak dalej. No ale listonosze są zrzeszeni w OPZZ. Natomiast cała wielka dyskusja była, dlaczego nie kurierów, którzy właściwie pracują tak samo, tak? Ale nie wiem, czy mnie dobrze słyszysz, bo wkładasz z tej mojej... Tak, ja słyszę cały czas. Tutaj na czacie są jakieś drobne problemy, ale chyba jest okej w miarę. Bo ja nie widzę czatu niestety. Żaden problem. Okej, także będę chciała... Ja sobie obejrzę później, bo ja już opowiadałam Wojtkowi wczoraj, że ja sobie popołudniami oglądam streamy. No, więc myślę, że cała dyskusja, która się ostatnio toczy dotycząca wieku emerytalnego w ogóle zeszła na zupełnie bezsensowne moim zdaniem tory i teraz już wszyscy się tam obrażają na tym portalu, którego imienia nie wymieniamy tu. Rzeczywiście dzieją się rzeczy straszne, dzieją się rzeczy niewiarygodne, ale myślę, że jeżeli mówimy o wieku emerytalnym, o wcześniejszych emeryturach, to powinniśmy po prostu zacząć się zastanawiać, jak wygląda nasze społeczeństwo, jak wygląda struktura zawodowa i na tej podstawie to jakoś... No właśnie, bo z tego co wiem, to nawet na lewicy tej parlamentarnej jest rozłam odnośnie wieku emerytalnego. Z jednej strony nowa lewica jest chyba na stanowisku tego, żeby tego wieku nie zrównywać. I wiem, że tam posłanka Żukowska uważa to za bardziej feministyczne rozwiązanie. Natomiast partia Razem jest za zrównaniem wieku emerytalnego. Ja nie miałem zdania, ale znajomi razemici mnie prostowali, że to jest trochę tak, że to, że mamy nierówny wiek emerytalny, to też powoduje to, że kobiety są wpychane trochę w te role bardziej tych prac nieodpłatnych, prac domowych i że babcia popilnuje wnuczków, bo ma czas. I że to trochę jest, że tutaj trochę się myli. Przepraszam sekundę, bo pani deweloperka odzwania do mnie. Nie wiem, czy oglądałaś od początku? Ja niestety widziałam się dzisiaj od z Kiełzakiem na Twitterze. Bo słuchaj, jestem w kontakcie z fliperką mieszkaniową w ramach pranku telefonicznego. O, wow, dobra. Tak, słucham? Dzień dobry, Barbara Halińska, z tej strony mailowałam nieruchomości. Czy teraz mogę zająć panu chwilę? Dzień dobry, wie pani co, teraz z kolei niestety jadę samochodem i ja bym odzwonił za jakiś czas, dobrze? Dobrze. To spróbujmy się złapać. Dobrze, dziękuję. Bardzo. Jeszcze tylko proszę, bo ja bardzo źle pana słyszałam, jak pan do mnie zadzwonił. Z jakiej telewizji pan do mnie dzwonił? Gilotyna TV. Okej. Dobrze, to proszę o telefon. Dobrze. Dziękuję. Nie wiem, czy powinno się tak robić. Ale jestem dzisiaj taki spontaniczny po prostu. Taki spontaniczny. Dobrze. Z tym wiekiem emerytalnym, tak wracając, to ja mam jeszcze taki problem, mówisz, że lewica parlamentarna nie. Przede wszystkim część lewicy weszła do rządu, część nie, co jest, a cały czas mówi się o niej jako jedności, to jest skomplikowane. No jest. Może mam taki bias social mediowy, źle postrzegam rzeczywistość, ale mam wrażenie, że bardzo wiele osób utożsamia lewicę z Anną Marią Żukowską, która jest postacią niesamowicie kontrowersyjną na różnych, jakby wiadomo, tak? I ona mówi różne rzeczy, czasem mądre, czasem nie, ale zawsze się wyciągała, bo Żukowska coś powiedziała, więc to jest słabe. No i też ta cała dyskusja ostatnio o tym, kto co komu proponuje, lewica proponuje czy nie proponuje, też jest niespójna, no bo właśnie tak jak mówisz, Razem ma zupełnie inne postulaty niż niektóre inne partie koalicyjne lewicy, czyli dwie. Więc tak, ja się zgadzam, że Razem ma tu słuszność, ale ja na przykład nie uważam, że my powinniśmy podwyższyć wiek do 65 dla kobiet i mężczyzn, tylko mój postulat jest taki, żeby wyrównać do 63 na początek i też zrobić to w bardzo długim czasie, to znaczy, że jak tam jesteś blisko 60, jesteś kobietą, to nie, że nagle masz 3 lata dłużej pracować, tylko na przykład wydłużamy o miesiąc co kwartał, nie? Także tak naprawdę to kobiety po 40 dopiero by miały rzeczywiście ten 63. No i przede wszystkim, jeżeli w ogóle wydłużać już dalej, to zdecydowanie z uwzględnieniem tych szczególnych zawodów. Trzeba tą listę naprawdę zweryfikować, dużo się zmienia. Niektóre zawody już nie są takie ciężkie, bo jest technologia, a inne nadal są.
No problem też jest taki, że ludzie nie są związkowieni, nie? I to jest ten case listonoszy i kurierów. OPZZ reprezentuje swoich pracowników, więc zgłosiło listonoszy. A kurierzy w ogóle są najczęściej na B2B, więc już w ogóle jest to dosyć mocno skomplikowane. To jest ciekawy w ogóle pomysł z tym zróżnicowaniem ze względu na zawód. W ogóle o tym nie pomyślałem i też wydaje mi się, że ewentualnie, no gdyby to było kwestią jakiejś debaty politycznej, a niestety polityka jest trochę zależna od debaty i to też jest. I od lobby, więc pytanie jakby polecać można by było ludziom, żeby się uzwiązkowiali, bo jak będą uzwiązkowieni, to będą mieli większą siłę, żeby lobbować za tym, żeby ich zawód, jeśli jest ciężki rzeczywiście, No tak. był uprawniony do tych wcześniejszych świadczeń. Ale też trzeba walczyć z tym całym właśnie, przed chwilą powiedziałam B2B, tak? My mamy strasznie dużo przedsiębiorców małych. Mamy ponad 2 miliony przedsiębiorców według ZUS-u, z czego ponad 1 prawie 400 000 to są wszystko działalności jednoosobowe, nie zatrudniające nikogo. I ja nie twierdzę, że wszyscy są fałszywie samozatrudnieni, absolutnie nie, ale badania pokazują European Working Condition Survey, że mamy największy odsetek tych fałszywie samozatrudnionych. Przedsiębiorczy naród. Dokładnie, no i to jest pytanie, czy my jesteśmy tacy przedsiębiorczy, jeżeli wiecie, no, na B2B informatyk pracuje u jednego pracodawcy i czy on jest rzeczywiście taki przedsiębiorczy. Ostatnio z studentami miałam ostatnie zajęcia w semestrze w zeszłym tygodniu i tak już bardziej luźnie gadaliśmy i oni opowiadali, że jak idą do pracy, to tak na 5 propozycji 4 to jest B2B, że oni jakby na wejście dostają, że musisz być przedsiębiorcą, tak? No i to jest właśnie nasza przedsiębiorczość. A jednocześnie mają milion ulg ZUS-owskich i tak dalej. Ja w ogóle bardzo polecam, czy ja się nie za bardzo rozgaduję? Nie, absolutnie. Ja bardzo polecam, jak widzicie gdzieś, że ktoś wrzuca, jak strasznie ZUS duży płaci, bo od wejścia w życie Nowego Ładu bardzo ładnie można sobie zobaczyć dochody tych osób. Jest trochę bez sensu, że to robią. I piszą na przykład, o Boże, ZUS mnie tam okrada, 5 000 mi zabrali. No ale teraz jak człowiek zna system, to wie, że ZUS, tak naprawdę to emerytalne, rentowe, wypadkowe, no to jest teraz takie 1600 niecałe złotych. Natomiast cała reszta to jest ten NFZ, który jest proporcjonalny od dochodu. Więc wystarczy odjąć sobie 1600 i to, co zostaje, to jest 9% dochodu tej osoby. Najczęściej chyba, że się to tam rozlicza. No i nagle, wiecie, wszyscy krzyczą, o Jezu, ZUS nas okrada, coś tam, a potem jak pokażecie, czy na pewno ją okrada, ona ma 40 000 dochodu miesięcznie, to może wcale nie jest taki duży ZUS. To już zupełnie inaczej wygląda. I moim zdaniem ważne jest, żeby jednak pokazywać takie rzeczy, bo jest taki dyskurs, że biedni, uciśnieni przedsiębiorcy, a No tak. naprawdę mają mnóstwo ulg, mnóstwo. To jest wyjątkowo dużo takich ułatwień dla nich i to też zachęca, żeby im mówić, dobra, ludziom, idźcie na B2B, będziecie mieli więcej na rękę, ale to, że nie będziecie mieli praw pracowniczych i społecznych, to już jest wasz problem. Wczoraj widziałem właśnie jakiś taki film typu TikTok śmigał po internecie, gdzie po raz 2137 znowu ktoś tłumaczy ludziom właśnie, że na umowach o pracę jesteście okradani, bo zabiera wam państwo tyle i tyle. Natomiast jeszcze właśnie co do zróżnicowania wieku emerytalnego na zawody, to właśnie ja mam taką obawę, że to nie będzie żadnym politykom na rękę, bo to będzie zniuansowanie dyskusji i to będzie trudniej sprzedawało się właśnie w jakiejś takiej tiktokowej formie, no nie? Niż rozgraniczenie na zrównanie albo niezrównanie i tyle. No to jest prawda, ale jakby mnie bardziej interesuje sprawiedliwość tutaj niż to, co tam politycy będą wyjaśniać. Znaczy, jedyny problem... No ale bez nich tego nie wprowadzimy. Słucham? Ale bez nich tego nie wprowadzimy. Ja wiem, właśnie mówię, jedyny problem na tym polega, że to byłoby bardzo trudne do wprowadzenia, chociaż tak jak mówię, my mamy pomostowe, mamy pewną listę zawodów, które są uprawnione do wcześniejszych emerytur i ważnym aspektem w ogóle w tym jest to, że oni mają trochę korzystniejsze rozwiązania, bo ten projekt, o którym powiedziałeś na początku, stażowe emerytury, on nie zmienia metody liczenia tej emerytury, a my mamy od 1999 roku tak zwany system zdefiniowanej składki, nazwa dosyć bez sensu, znaczy skomplikowana, ale tak naprawdę chodzi o bardzo prostą rzecz. Nasza emerytura to jest super proste równanie. Bierzemy cały kapitał wpłacony przez nas do ZUS-u, który był waloryzowany mega korzystnie, to tak w ogóle nie ma korzystniejszej inwestycji niż ZUS naprawdę.
I dzielimy to przez tak zwane dalsze trwanie życia. One jest liczone w miesiącach przez GUS, uśrednione dla kobiet i mężczyzn. Te tablice są dostępne. No ale jakby ustawodawca tutaj, projektodawca nie różnicuje tego aspektu, że no dobra, stażówka, pracowałeś długo, idziesz wcześniej, ale nadal ten mianownik masz bardzo długi, to znaczy bardzo dużo miesięcy ci zostaje, bo jakby nie różnicuje się dalsze trwanie życia. Czyli jak idziesz w wieku lat 65, to nie wiem, tam liczą ci, czy masz 270 miesięcy, no nie pamiętam, tak podaję do końca życia, trochę to jest chamskie, ale no trzeba. A jak idziesz w wieku lat 55, no to liczą ci 10 lat więcej, tak? Więc ten cały twój kapitał dzielony jest przez dużo więcej miesięcy i te emerytury byłyby bardzo niskie. I to jest bardzo duże zagrożenie związane z tymi stażówkami i dlatego uważam też, że no to rozwiązanie zawodami byłoby lepsze. Inny problem jest taki, że stażówki moim zdaniem mogą powodować wzrost nierówności, taki, że ludzie, którzy pracują całe życie na przykład, rzeczywiście długo, na umowie o pracę i oni mają prawo do takiego rozwiązania, mieliby. A mnóstwo ludzi nie ma takiego prawa, bo pracuje na zleceniu, na czarno, potem ma przerwy. Jakby to nie jest tak, że oni nie są tak samo pracowici, No tylko tak. po prostu nie mają tych szans na rynku pracy. Ja tu w zeszłej kadencji pracowałam z Magdą Biejat. Taki projekt mieliśmy, żeby wliczać do stażu okresy na umowach cywilnoprawnych, które widzimy w urzędzie skarbowym, tak? Podatki były płacone. No ale nie przeszło. Nie wiem, może w tej kadencji coś by się udało, bo moim zdaniem no, to jest niezbędne już, bo nasze pokolenie, nie wiem jak tam Państwo na czacie z których roczników, ale przypuszczam, że my jesteśmy jakieś podobne roczniki, no to najgorzej na tym wychodzimy, no bo my właściwie bardzo długo nie mieliśmy w ogóle, bo nie mamy do tej pory normalnych umów o pracę, jak są to na czas określony, mnóstwo tych przerw, zleceń, o dzieło, zwolnień właśnie niby dla młodych, ale to do końca nie jest takie korzystne systemowo, więc no. Ja jak pracowałem w agencjach reklamowych, to bardzo częstą praktyką było to, że firma miała 2 spółki i była po prostu łączona umowa. Minimalna na umowie o pracę, reszta na umowie o dzieło. I najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, już pomijając kwestie emerytalne, że był taki przepis, nie wiem czy on nadal obowiązuje, że pracodawca jest zobowiązany zapłacić za twoje okulary, jeśli pracujesz przy kompie, no nie? Tak. No chyba, że jesteś zatrudniony na połowie etatu na umowie o pracę na minimalną, wtedy to nie. To wtedy tylko za jedno oko. Tak, więc wiesz, nawet tam ludzie spędzali nadgodziny przy tych kompach i te okulary im nie przysługiwały, no nie? Mam nadzieję, że teraz trochę się zmieniła kultura pracy tam i że pokolenie Z weszło trochę walcząc o swoje i tych nadgodzin jest mniej. Podobno w grach wideo tak jest. Są tam związki zawodowe, w reklamie chyba jeszcze nie ma. No uzyskowienie jest niskie, no ale może rzeczywiście to pokolenie Z coś zmieni, nie wiem, musimy tu mieć nadzieję. Ja pokładam nadzieję w tych młodych ludziach i faktycznie no podobno jest tak, że nie dają sobie wchodzić na głowę i te artykuły z Gazety Wyborczej i z podobnych mediów, że to oburzające tak, że chcą pracować tylko do 17, nie biorą się znikąd i bardzo dobrze, że nie biorą się znikąd i jeśli nie biorą się znikąd. Natomiast przechodząc do tego, o czym mówiliśmy wczoraj, chciałbym zahaczyć o ten temat lewicowej frakcji uważającej, że Prawo i Sprawiedliwość było najbardziej prosocjalną i lewicową partią, ponieważ wprowadziło jakieś transfery socjalne. Chyba nie zapytam Cię o to, czy możemy mówić, że PiS jest lewicową partią, tylko raczej zapytam Cię, dlaczego nie powinniśmy tak mówić. No, myślę, że to jest lepsze pytanie. Ja bym w ogóle zaczęła od takiego punktu wyjścia, to znaczy mi się wydaje, że my uważaliśmy PiS, znaczy nie my, ale wiemy kto uważa PiS za lewicową partię, bo punkt wyjścia był totalnie ekstremalnie liberalny, mówiąc naszym językiem, czy jakby kiedy PiS doszedł do władzy, tak, to byliśmy po 8 latach rządów Platformy, która generalnie polityka, tak, tej, nie wiem, ciepłej wody, czy jak tam nazywali, ale myśmy z Anią Kurowską, Marią Tajs i Basią Lewenstein napisały taką książkę pod tytułem Obywatel na Zielonej Wyspie. Ona wyszła chyba w 16 roku, już nie pamiętam.
Robiliśmy tam badania i analizowałyśmy polityki publiczne Platformy Obywatelskiej w czasie kryzysu, tak? No bo jakby tu się odnosiliśmy do lat 2007, 8, 9 i później. I to, co nam pokazało się już, jak pisałyśmy tą książkę, Platforma jeszcze w ogóle była u władzy, ale już wiedziałyśmy, że nie będzie, bo już to było wyczuwalne w nastrojach, bo tam były i sondaże, i wywiady, i tak dalej, i tak dalej. No bo co nam wyszło, to że Polska, dlaczego ten tytuł, Polska jest zieloną wyspą, to Tusk mówił, że jak Było cała tak, Europa no. była czerwona, to Polska była zielona, ale w kontekście oczywiście PKB, a nie żadnym innym. I okazało się z tych badań, i to w książce opisujemy, że tak naprawdę po prostu cały ten kryzys został przeniesiony na barkach pracowników, pracowniczek, obywateli, obywatelek, a nie jakby nie było jakichś polityk wspierających, tylko musieliśmy wszyscy zaciskać pasa i jakby też dialog społeczny, tam jest cały rozdział o tym, też tak wyglądał, że właściwie oni wprowadzali co chcieli, a wy nie macie nic do gadania. No i jakby cała ta zieloność polega na tym, że nam się pogorszyło wszystkim, a jednocześnie, no tak, PKB rosło, super. I jakby to jest punkt wyjścia, w którym PiS dochodzi do władzy, tak? I mówi, no może tak być, wprowadźmy jakieś świadczenia i to jest jakby, moim zdaniem, to jest taki europejski standard, co wprowadził PiS. To nie jest ani lewicowe, ani prawicowe po prostu świadczenia dla dzieci. No jak na Polskę tak, to było rewolucyjne. No wydawało się to wręcz jakieś takie oderwane od rzeczywistości, zupełnie z kosmosu, no nie? No tak, no przecież już system miał upadać przecież z tego powodu, tak samo jak ZUS już 15 razy upadł. A to pan Gwiazdowski, tak. Nie tylko, ja tam to dużo prognozował. ludzi, no ale też były te opowieści o tym, że w ogóle jak będziemy to 500 plus wypłacać, to nam w ogóle już bankrut, druga Argentyna, czy co tam akurat bankrutowało, Wenezuela, nie wiem już sama. W każdym razie no to jest coś takiego, że rzeczywiście można uwierzyć, że państwo zaczyna mnie widzieć jako, nie wiem, w tym wypadku rodzica, na początku jeszcze 2 dzieci, później 1, że dostaję od państwa pieniądze, że jakby jestem ważny. Też moim zdaniem też te godnościowe narracje były bardzo ważne, bo jednak no, wiemy dobrze, że liberałowie potrafią z pogardą czasami opowiadać. Pamiętam ten artykuł taki wyborczy i państwo kiepskie jedzą nad morze, coś takiego było, że ludzie dostają 500 plus i w ogóle jak oni śmią chyba, nie wiem jakim był zarzut tutaj. No i niestety to nie pomaga Platformie, czy niestety, no nie pomaga to Platformie, no bo jest taką partią, to jest partia liberalna, interesów liberalnych, nie wiem, korporacji, dużych przedsiębiorców. No, tak jakby też nie wiem, czy ktoś się by na to chciał nie nabrać, też niektórzy nazywają ich lewicą. No ale jakby wracając do PiS-u, to tak, no i przychodzą i wprowadzają 500+. I tyle. Wiesz, Platforma z kolei jest nazywana lewicą, ale głównie chyba z tego powodu, że nie szczuje na mniejszości i to już wystarczy, żeby była nazywana partią lewicową w Polsce. Dobry pan, a mógł zabić. Tak. No, i też na mniejszości nie czuje, ale za dużo im tam praw nie dała, jak Prawda. Zobaczymy, co będzie teraz. No, pamiętam, że Tusk chyba nawet ślub kościelny brał, jak był premierem. No, ale dobra, jestem już tak stara, że to pamiętam. Wracając do PiS-u. No i właśnie dali to 500+, ale na przykład ja mam takiego bardzo, bardzo wspaniałego przyjaciela i dobrego człowieka, a jednocześnie świetnego badacza i być może część z was go kojarzy, nazywa się Rafał Bakalarczyk i on bada sytuację opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Naprawdę jego wiedza jest niesamowita, a do tego jest jeszcze zaangażowany w to, w sensie on tam wspiera te grupy, naprawdę taki dobry człowiek. No i on też pokazuje, że na przykład przyszły te matki osób z niepełnosprawnościami, już nie mówiąc o osobach, o którymi się opiekujemy, które zostały niepełnosprawne po 18 lub 26 roku życia, bo te już w ogóle mają bardzo mało praw. No i oni przychodzili do tego PiS-u i mówili, no dobra, ale nam 500+ nie wystarczy, jak masz dziecko z ciężką niepełnosprawnością albo nie wiem, ojca, który jest totalnie nie może się sam poruszać na przykład, bo już jest stary, schorowany, to tam na tego ojca to w ogóle nic nie dostaniesz. No a na dziecko 500+ wystarczy może na 2 sesje, no teraz wcześniej, może na 3 sesje jakiejś tam fizjoterapii i tyle, tak? I jakby, że to nie wystarczy. No oni ciągle wszędzie mówili, a macie 500+, okej, to jest już super. No a poza tym wydaje mi się, że jeżeli mamy oceniać, czy partia jest lewicowa, czy nie, chociaż też nie chcę tego robić, bo znamy już wszyscy tych wszystkich
ekspertów, którzy określają siebie albo innych jako lewica lub nie. Możesz nazwiskami, ja nie mam z tym problemu. Nie, ale myślę, że dobrą miarą może być też stosunek do rynku kapitałowego i tego, czy go ograniczamy, czy wręcz przeciwnie. Ja tutaj jakichś dużo działań nie widziałam po stronie PiS-u też. Także no nie wiem, dla mnie to jest taka partia chadecka, nie wiem, no przy okazji jeszcze się za dużo hejtująca, w sensie no jakby nie mam o niej absolutnie dobrego zdania też z tych wszystkich powodów takich obyczajowo-prawno-człowieczych, tak, ale to też jest moim zdaniem jednak trochę elementem lewicowej polityki, więc No tak. no więc nie, PiS wprowadził 500+, nie wprowadził innych świadczeń dla szczególnych grup, no a przede wszystkim nie rozwijał usług. Mi się też wydaje, że usługi są takim clue, usługi społeczne, publiczne są takim clue socjaldemokratycznego myślenia, czy tam lewicowego, jak to nazwiemy, bo wprowadzanie wiecznie świadczeń pieniężnych, finansowych, teraz to babciowe wchodzi, tak? Jeszcze bardziej, moim zdaniem, zwiększa nierówności. To znaczy, my musimy wszystko kupować na rynku. To oznacza, że jedni kupią coś lepszego, bo ich będzie stać, bo jeszcze więcej zarabiają, bo odziedziczyli mieszkanie i nie muszą spłacać tam za najem czy kredyt, a inni nie. No i jakby to pokazuje mi wyraźnie, że my idziemy w stronę urynkowiania usług, a nie uspołeczniania, jakiegoś większego zaufania i chęci bycia elementem, obywatelem państwa, którym są usługi. Często też się mówi, że będą niskie emerytury, coś tam, jak pracując to moje działki, a ja sobie myślę, jeżeli państwo zapewniłoby totalnie super usługi, mieszkania, leki, transport i tak dalej, co jest starszym ludziom potrzebne, to te emerytury nie muszą być nie wiadomo jak wysokie, znaczy powinny być godnościowo, adekwatne i tak dalej. Ale jakby pamiętajmy, że to nie tylko pieniądze, że polityka społeczna nie polega tylko na tym, że dajemy świadczenia, tak? Tylko No właśnie. System, to mi chodzi o usług różnych. No tak, właśnie, też miałem o to pytać, czy nie jest trochę tak, że świadczenia polegające na dawaniu ludziom gotówki to nie jest coś, co nie rozwiązuje praktycznie żadnych problemów, poza oczywiście poza rodzinami, dla których te 500 zł faktycznie ma na tyle duże znaczenie, że zmienia ich sytuację, bo i takich przypadków jest dużo oczywiście, ale tak w szerszej skali to wydaje mi się, że no tak jak mówisz, po pierwsze urynkowienie, a po drugie sprawia to, że na przykład już w kontekście, wracając do mojego dzisiejszego pranka telefonicznego, że deweloper podnosi marżę i tyle, nie? I ceny najmu rosną jeszcze bardziej i tyle z tego jest, nie? No dokładnie, znaczy ja nie odchodziłabym od świadczeń finansowych, też uniwersalnych. One mają swoje także zalety w systemach socjaldemokratycznych, bo pokazują te badania, że i pieniężne świadczenia i usługi, że jeżeli są uniwersalne i dostają je wszyscy, jak nasze 500+, to ludzie bardziej ufają państwu i chętniej płacą podatki. Znaczy u nas jest cały dyskurs, żeby tego nie robić, więc jest to trudniejsze, ale generalnie jak widzisz, że też coś dostajesz od tego państwa i że, nie wiem, twoi sąsiedzi już mają 6 dzieci też dostają, to może niekoniecznie patrzysz na to darmo zjady, tylko że nasze dzieci mogą mieć dobre warunki startu, nasze w sensie moje i tam bliskie. Więc tutaj bym od tego całkiem nie odchodziła, ale zdecydowanie rozwój usług jest niezbędny też dla takiej spójności społecznej, dla takiego poczucia, że jesteśmy obywatelami tego państwa, które ma, też jak mówimy na przykład o tym wieku emerytalnym, jeszcze wracając, wbrew pozorom to wszystko jest system naczyń połączonych. To, że państwo stworzy sieć usług opiekuńczych dla dzieci i osób starszych, sprawi, że kobiety będą dłużej i chętniej na rynku pracy. Jednym z głównych powodów, dla których kobiety 50+ wypadają z rynku pracy, jest to, że muszą opiekować się starszymi rodzicami. O czym w ogóle jakoś się nie mówi, bo zawsze mówi się o opiece wobec dzieci, a tutaj jeszcze dochodzi ta druga strona, gdzie jak jesteś rodzicem, to masz mnóstwo zabezpieczeń, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, opłacane składki i tak dalej. A jak jesteś opiekunem osoby starszej, po prostu wypadasz z rynku, tak? Masz tam może jakieś świadczenia, jeśli osoba jest z niepełnosprawnością, ale
śmiesznie niskie i niewystarczające, a do tego wypadasz, tak? Więc jakby no też w takim kontekście całego funkcjonowania systemu, jako takiego, mówię, naczyń połączonych, to, że my zadbamy o tą dobrą edukację, transport publiczny, to wszystko tak naprawdę przekłada się na każdą z innych dziedzin. Więc samo danie pieniędzy, dobra, masz tu 500 zł, musisz sobie kupić starego Fiata i dojeżdżać, bo nie macie autobusu, trudno, rynek zweryfikował, tak? To tak nie powinno zdecydowanie działać. A jeśli mówimy o świadczeniach takich pieniężnych, no to moim skromnym zdaniem powinniśmy pójść już w ogóle full opcja i pójść w gwarantowany dochód podstawowy, no ale jak się wspomina o gwarantowanym dochodzie podstawowym, no to ludzie patrzą na ciebie jak na już w ogóle przybysza z innej planety, no nie? Ja wiem, chociaż studenci ostatnio na jednych z zajęć, przypomnę, że pracuję w szkole głównej handlowej, więc to nie jest uczelnia kojarzona z lewicowymi ideami. Studenci ostatnio, jak omawiając jej cele zrównoważonego rozwoju na zrównoważonych finansach, tak się przynajmniej nazywa, ten bezwarunkowy dochód podstawowy podali jako realizację. I w każdej grupie to się pojawia, więc to nie jest już tak, że ta idea odchodzi. Ja mam wątpliwości związane z bezwarunkowym dochodem podstawowym, właśnie związane z tym, że boję się, i tutaj Międzynarodowa Organizacja Pracy też taki paper napisała, boję się, że właśnie to zmniejszy presję na usługi i przez to one się rzeczywiście nie rozwiną, no a druga rzecz, że może to powodować jednak te rosnące nierówności, co łączy się mniej z tym właśnie, że ci, co mają, będą mieli jeszcze więcej, a reszta będzie miała to minimum, no bo nie sądzę, to było na jakimś bardzo wysokim poziomie, więc ja nie jestem tutaj do końca przekonana, chociaż można powiedzieć, że 500 plus jest rodzajem takiego warunkowego, tak, dochodu. Znaczy niezależnie od twojej sytuacji zostajesz te 500 zł, jeśli masz dziecko, raz 800. Chociaż ukraińskie dzieci już nie będą od września dostawać, co jest moim zdaniem. No i jest ten postulat trzeciej drogi, żeby to było uzależnione od zatrudnienia, co już jest w ogóle jakimś fikołem. Czyli jesteś biedny, tracisz pracę, to jeszcze tracisz świadczenie na dziecko. Tak. I masz beznadziejną pozycję negocjacyjną ze swoim pracodawcą. Dokładnie, dokładnie. Trzecia droga jest moim zdaniem najbardziej liberalną partią w tej koalicji. Zdecydowanie bardziej niż Platforma, która chyba trochę odrobiła jednak lekcje z poprzedniej kadencji. Minimalnie, ale jednak minister finansów nie popełnia już tych błędów, co poprzedni w tym kontekście, o którym rozmawiamy, ale trzecia droga i propozycje, no ten na przykład teraz jest z mojej działki znowu propozycja wakacji od ZUS-u dla przedsiębiorców, no to znowu polegać to ma na tym, że każdy przedsiębiorca, niezależnie jak tutaj nie ma warunków, nie musi przez miesiąc płacić swoich składek, ale my wszyscy się na te składki jemu składamy, tak? Bo państwo będzie je finansować, nie będzie mieć przerwy. No i czyj to jest pomysł? No trzeciej drogi to jest pomysł już, więc jakby te wszystkie takie najbardziej liberalne rozwiązania, mam wrażenie, wychodzą od nich i jak ktoś opowiada, jak to przedsiębiorcy są prześladowani w Polsce, no to na 90% mam pewność, że to jest ktoś z tej partii, więc czasem z PSL-u też, chociaż to jest chyba nie ich elektorat, więc... No, jakby trzecia droga to jest to połączenie PSL i Hołownia. I PSL sam w sobie też, przynajmniej od dłuższego czasu jest mocno neoliberalny, od jakiegoś czasu chce się w ten sposób pozycjonować. No i w tym połączeniu oni generalnie faktycznie ścigali się w kampanii wyborczej z Konfederacją na postulaty, właśnie między innymi te wakacje od ZUS-u. No właśnie, a propos tej platformy wyciągającej wnioski, myślisz, że czy ufasz w ten socjalny skręt platformiany i w ministra Domańskiego? Powiem tak, na razie tak, w tym sensie, że ustawa budżetowa jak na Platformę to jest ustawa, której bym się nie spodziewała w tej poprzedniej kadencji. Dają te podwyżki, ja też czekam, jestem w sektorze publicznym, więc też czekam na podwyżkę. Więc na razie tak, chociaż z drugiej strony widać czasami, jak niektóre postulaty lewicy są jakoś odrzucane. Czy mam wrażenie, że ta trzecia droga to jest taki ważniejszy koalicja? No to na pewno.
Więc tutaj jakby pokazuje premier każdemu jego miejsce, więc czy nasi ministrowie, mam na myśli lewicowi, rzeczywiście coś skórają, zwłaszcza chyba Agnieszka Dziemianowicz-Bąk no i Kotula, tak? Ale ona jest też takim ministrem trochę bez jakichś No prerogatyw. tak. No więc boję się, że może być tak, że to nie będzie najważniejsze, więc może być tak. Bardziej ufam, że w Platformie chociaż minimalnie się przesunęli, niż że będą brali pod uwagę koalicjantów. Mhm. Mam do Ciebie pytanie z czata od Artura D. Pytanie do gościni. Staram się przez 90% kariery zawsze mieć umowę o pracę. Jak kontrować tych mądrych ludzi, co mówią, że emerytur i tak nie będzie i lepiej iść na B2B? Takie praktyczne pytanie. Ja wiem, ja to robię nieustająco. Moja kariera w mediach społecznościowych to jest właśnie to. Ja mam taką metodę, chociaż ona nie zawsze działa, ale przede wszystkim działa na osoby takie właśnie na B2B, które bardzo dużo zarabiają, ale mają kontakt z ludźmi z korporacji w dużych miastach, żeby weszli sobie na swoje konto w PUE ZUS, to jest przez profil zaufany, i zobaczyli sobie kalkulator emerytalny. I bardzo mogą się zdziwić, jak wysokie są szacowane emerytury osób, które płacą cały czas składki i mają pensję powyżej średniej. Ostatnio to robiłam ze znajomymi i nagle powiedzieli: wow, jesteśmy już spokojni o naszą emeryturę, bo jakby jest ten dyskurs taki, to jest chyba to odpowiedź trochę na to, że stopa zastąpienia tak zwana, czyli relacja naszej emerytury do pensji średniej tam z życia czy ostatnich lat, to będzie tam 24% w naszym pokoleniu. Ale jakby zapomina się mówić tu o tym, że to jest uśrednione i że właśnie osoby, które pracują całe życie na umowę o pracę na tyle, na ile mogą i płacą składki, będą miały dużo wyższą tą stopę zastąpienia. Że obniżają ją osoby samozatrudnione, które obecnie płacą ponad połowę mniejsze średnio składki niż osoby na umowie o pracę. To też warto zawsze wyciągać. Wczoraj dostałam dane, z których wynika, że średnia składka opłacana przez osobę na umowie o pracę jest opłacana od ponad 5 tysięcy, chyba 500 zł, a średnia składka osoby na JDG od 2400. To już też pokazuje. Więc oni będą mieli niższe emerytury. Wszystkie osoby z przerwami, to jest też niesprawiedliwe, tak? Bo to nie zawsze od nas zależy. Z przerwami w opłacaniu składek z tych umów cywilnoprawnych, no może nam się uda tutaj trochę jednak zmienić to prawo, żeby one były brane pod uwagę do stażu. Więc generalnie rzecz biorąc, te nierówności, te niskie emerytury, to naprawdę jest problem tych, którzy tych składek nie płacą. Jeśli ktoś ma możliwość i płaci od umowy o pracę przez większą część życia składki, to naprawdę będzie mieć dobrą emeryturę. Ja też zawsze pokazuję inny aspekt. Jeżeli ktoś mówi: bo tam nie ma tych pieniędzy, coś tam, szkoda gadać, bo to jest cały ten solidarnościowy system, ale można sobie zobaczyć, bo mamy to zindywidualizowane właśnie na PUE ZUS, ile myśmy wpłacili składek, dokładnie kwotę nominalną, a jaką mamy kwotę na koncie, ponieważ ZUS, jak już powiedziałam wcześniej, waloryzuje nasze składki, tak? On dostosowuje je do zmieniającej się wartości nabywczej. I waloryzacja ZUS jest naprawdę niesamowicie korzystna. To znaczy żadna instytucja finansowa na rynku kapitałowym nie osiąga takich wyników, jakie ZUS nam waloryzuje te składki. Więc też nawet to, co mówię, no jakby można było płacić wyższą składkę, to bym się zastanawiała, bo to jest naprawdę niesamowicie korzystne. No a poza tym wszyscy myślą o emeryturach, ale ZUS to jest także świadczenia wypadkowe, chorobowe, rentowe. Ja teraz często się zdarza, że zwracają się do mnie ludzie, których trochę wspieram w tych ubieganiu się o różne świadczenia. Naprawdę wypadki chodzą po ludziach, bardzo młodzi ludzie, 30-20-paroletni. Zdarzył mi się case, że chłopak miał udar w wieku chyba 35 lat, więc jakby tutaj to też jest renta chorobowa, rehabilitacyjna. Te wszystkie rzeczy są w ZUS-ie. One są dosyć korzystne. No wiadomo, że nikomu nie życzymy takich przypadków, ale to funkcjonuje też, tak? Czyli osoba B2B też na B2B może mieć wypadek albo ulec jakimś zachorować, a na B2B najczęściej nawet nie płacą tej składki chorobowej. I kończy się bycie kowalem swojego losu, kończy się wtedy. Właśnie,
Więc myślę, że te prawa socjalne to naprawdę nie jest byle co. A w przyszłości, tak jak powiedziałam, według szacunków najniższe emerytury będą mieli ludzie, którzy obecnie są samozatrudnieni, bo po prostu płacą bardzo niskie składki, tak? Więc to jest to. My teraz walczymy o to, żeby składka była liczona od dochodu z moim kolegą. Lobbujemy za tym, ale obawiam się, że to nie ta koalicja. Tutaj jeszcze mam taki głos z czata, żeby Ci przekazać propsy za tę odpowiedź o uśrednianiu stopy zastąpienia. Cytat od Twaszkie. O, elegancki debunking, proszę przekazać propsy. Nigdy o tym nie pomyślałem, a brzmi sensownie z tym uśrednieniem stopy zastąpienia. I od razu jeszcze MG mówi tak. Pytanie do pani Janiny, bo cudownie się słucha. Co myśli o MMT, czyli nowoczesnej teorii monetarnej? Myślę, że brzmi sensownie, ale nie jestem ekspertką, żeby się na ten temat wypowiadać. Ale powiem z mojej perspektywy. Wczoraj ukazał się artykuł mówiący o tym, że w 2028 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będzie miał deficyt w wysokości 100 miliardów. No i tam już ZUS upada, lipki już krzyczą, koniec, skąd my weźmiemy te pieniądze. No i jakby taka sytuacja zdarzała się już wielokrotnie i nigdy nie mieliśmy problemu z tym, żeby pieniądze na finansowanie świadczeń się znalazły. Ja w ogóle jestem wielką fanką ZUS-u, trochę nie o MMT, ale jakby w kontekście własnej waluty fundusze, deficyty wszelkie funduszy nie są tak straszne. Jestem wielką fanką ZUS-u i zawsze zachęcam ludzi, żeby jednak spojrzeli na tę instytucję zupełnie inaczej. Ubezpieczenia społeczne w tym roku będziemy mieć 90 lat ZUS-u, w październiku będzie ta rocznica. ZUS jeden raz w historii opóźnił, nie że przestał, ale opóźnił wypłatę emerytur. To było w latach 80., jak tam były bardzo wysoka inflacja i oni te kalkulatory mieli, nie zdążyli jakby zwaloryzować. To też jest powód ciekawy. Ale nawet w czasie II wojny światowej wypłacali świadczenia tym, którym mogli. Zaraz po wojnie też to robili, bo bardzo wielu ludzi te papiery przechowało, ukrywało. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy zrobić taki film finansowany przez jakiś Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy nie wiem jakie tam są instytucje, o losach wojennych pracowników ZUS-u i tej instytucji, bo uważam, że to jest coś, z czego my możemy być totalnie dumni. Ja mówię zupełnie poważnie, nie żartuję teraz. Okay. Instytucja, która jest świetna, która funkcjonuje 90 lat, która naprawdę nie zawodzi. Ja wiem, że lekarze, orzecznicy w latach 90. i tak dalej, wiem, że różne są historie, ale my też słyszymy głównie o tych złych, a nie słyszymy o tych milionach ludzi, którzy mają renty, którzy mają emerytury, którzy mają wszystkie świadczenia. I tej historii nie znamy. Jak wprowadzali ZUS, tak, w latach 30., to mieliśmy jeszcze różne ubezpieczenia dla pracowników umysłowych i fizycznych. Różne dla byłych mieszkańców zaboru rosyjskiego, pruskiego i austro-węgierskiego, czy austriackiego, nie wiem jak się mówi. Więc jakby wydaje mi się, że jeżeli jesteście gdzieś i dyskusje są o ZUS-ie i wszyscy z niego drą bekę, to nie, drą łacha, kręcą bekę, to naprawdę warto zwrócić uwagę, że to jest coś, co nam wyszło, z czego możemy być dumni. Moim zdaniem bardziej nawet niż z innych takich symboli, z których czasem Polacy są dumni. A jakoś tak, to jest coś trochę jak w innym kontekście, ale o czym mówił Wojtek wczoraj, że dla nas też te instytucje są przezroczyste. One są dla nas oczywiste. My się nie zastanawiamy nad tym. W sensie neoliberalizm. Wtedy tak, bo jakby jego nie kwestionujemy, tak, o tym mówiłeś, ale ja tutaj chciałam pokazać, że my przez tą przezroczystość niektórych instytucji, a słyszenie tylko o złych przypadkach, bo o nich media piszą, nie dostrzegamy, jak bardzo ważne są właśnie dla takiej spójności społecznej, walki z nierównościami, wsparciem osób, które są w trudnej sytuacji. Także tak. No ale MMT, jak powiedziałam na początku, nie jestem przeciwniczką, ale nie jestem też ekspertką, więc wydaje mi się ta teoria przekonująca. Ale w polskiej sieci ekonomii są eksperci, którzy na pewno by więcej powiedzieli o tym. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz o tym ZUS-ie. Jak sobie tak właśnie pomyślę, że ZUS jest raczej, no delikatnie mówiąc, nie ma dobrej prasy. Nie ma dobrej prasy, za to ludzie kochają WOŚP. To prawda, ale jak teraz to WOŚP kocha tylko połowa, a połowa nie. Jak są badania takie CBOS-u dotyczące stosunku do instytucji publicznych, NFZ-u, ZUS-u,
no różnych tam. Mhm. To trzeba powiedzieć, że ZUS-owi bardzo rośnie Okej. ta sympatia. Oczywiście głównie wśród beneficjentów, czyli jakby jak spotykasz ZUS, to nagle odkrywasz, że to wcale nie jest taka zła instytucja. I to też jest ciekawe, ale wydaje mi się, że tak, no masz rację, no generalnie ZUS, NFZ, to zaraz tam jest taki słynny tweet, a nie miałam tej nazwy mówić, no ale dobra, Memcena, że tam mój program, zlikwidować ZUS, NFZ, PIT, te skróty wszystkie. No i jakby tak, jest to haracz na ZUS, ile nam zabiera, ale nie patrzymy, ile nam daje jako społeczeństwu i innym jednostkom też, tak? Mhm. Także no, to jest taka skomplikowana bardziej kwestia, ale jestem za tym, żebyśmy bronili instytucji publicznych. One są naprawdę bardzo ważne i myślę, że z punktu widzenia lewicy, jeżeli nie anarchistycznej, to jednak instytucje państwowe dobrze zarządzane, dobre dla obywateli z takim nadzorem obywatelskim też mają sens. Z tym ZUS-em to jest trochę tak jak generalnie z obrzydzaniem ludziom urzędów i czegokolwiek, co wiąże się z działalnością państwa. Niedługo zbliżają się wybory samorządowe i to właśnie w wyborach samorządowych zawsze bardzo wielu kandydatów ma ten postulat, że będzie odchudzało urzędy, bo jest ich za dużo Tak. i trzeba zaoszczędzić, będziemy odchudzali urzędy. No a potem jak już wygrywają wybory po raz pierwszy, to okazuje się, że tak za bardzo to nie ma jak ich odchudzić, no nie? Bo ci wszyscy ludzie są tam po coś. Już są dosyć chude i pensje w instytucjach publicznych są niskie. Tam w ZUS-ie przecież był spór zbiorowy kilka lat temu i udało się wywalczyć im spore podwyżki, no ale nadal są to znienawidzone panie z ZUS-u, które rzekomo nic nie robią. Są i panie, i panowie i zapewniam, że robią bardzo dużo i mają ogromną wiedzę też, bo to jest bardzo skomplikowany system, jak opowiadam, tak ogólnie tych ubezpieczeń jest wiele, 4, tak, podstawowe, ale w ramach każdego jest jeszcze po kilka świadczeń. Trzeba to umieć przeliczyć. Naprawdę, to jest duża umiejętność i niedoceniamy tych pracowników, pracowniczek. Zbliżając się już powoli do końca naszej rozmowy, ja zawsze mam coś takiego, że staram się prosić moich rozmówców, żeby zostawili mnie z jakimś pozytywnym przesłaniem na koniec i z jakimś takim... Bo to o ZUS-ie nie było pozytywne? Nie no, właśnie do tego chciałem przejść, że generalnie sam ten pomysł na ocieplanie wizerunku ZUS-u i że ZUS nie jest taki zły, jak się ludziom wydaje, to jest myślę to nasze pozytywne przesłanie na dzisiaj i bardzo ciekawe. Myślę, że czasem jest nieoczywiste, chociaż dla mnie osobiście to jest wiadome, no jakby nic mnie tu nie zaskakuje, ale dla ludzi rzeczywiście tak jest. Zdarzyło mi się kiedyś pojechać na taki wyjazd, gdzie było bardzo dużo kobiet tam samozatrudnionych i wszystkie psioczyły na ZUS jak przyjechały, a jak wyjeżdżały, to deklarowały, że będą płacić wyższą składkę. Samozatrudniony w ogóle może płacić wyższą składkę, o tym nie powiedziałam, tylko nikt tego nie robi, bo nie chce. Aha, no tak. Minimalny tam procent. Więc tak, myślę, że jak będziemy mówić, jakby z czego możemy być dumni jako Polacy, no i tam wszyscy powstania, coś tam. I WOŚP, i WOŚP. A ja powiem, jestem dumna, że udało nam się stworzyć system ubezpieczeń społecznych, który jest stabilny i wspiera miliony Polek i Polaków przez ponad 90 już lat. Spoko. Jak będę już miał gilotynowy merch i będę wprowadzał na rynek swoje koszulki, to będą tam koszulki propsujące ZUS w takim razie. O, super. Ja pierwsza kupię całą partię. Dobra. Będę rozdawać na SGH-u, no. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za obecność i za Dzięki poświęcony bardzo. czas i pozytywne, ZUS-owo pozytywne przesłanie i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Dziękuję, pa. Oj, dobrze, słuchajcie, dobrze, że na początku nie działał dźwięk. Słuchajcie, bardzo dobrze, że na początku nie działał dźwięk, bo nie zgadniecie, co odwaliłem. Słuchajcie, co odwaliłem. Nie dość, że dzisiaj mam kubek z Friendsów niechcący, to jeszcze wiecie, co odwaliłem? Pomyliłem imię dzisiejszej gościni. A, u mnie działał, no właśnie, aha, a mnie było słychać, kurwa. Ja pierdolę, co za dzień.
No to super, super. Czyli tak, czyli z pomylenia dźwięku wynikły same niesnaski. Słuchajcie, muszę coś ogarnąć z tym dźwiękiem. Może jakieś wtyczki do OBS-a, a może muszę po prostu ogarnąć, bo ja miałem teraz tak ustawione, że miałem na Skype'ie, bo rozmawialiśmy przez Skype'a, miałem włączony dźwięk na słuchawkach i na mikrofonie ze słuchawek, tak wstępnie. No właśnie, tak to jest, jak się gada przez telefon prowadząc, mówi Julo, dokładnie. I miałem mikrofon ze słuchawek i dźwięk ze słuchawek po to, żeby nie mieć gościni na głośnikach, żeby mnie nie sprzęgało. Bo obawiam się, że jak mam gościnie na głośnikach, to mi sprzęga, jak mam na głośnikach za głośno. Może używaj nie Skype'a. Wiesz, no Skype jest akurat w miarę Janina Petelczyk stop, pisze Rod. Też tak uważam, że super gościnie była dzisiaj. Natomiast no właśnie, Titus mówi, że potem sprzęgało. Streamy testowe robić? No może. Kurde, muszę jakoś to ogarnąć. Może jakaś wtyczka do OBS-a, do zarządzania tym dźwiękiem będzie. Bo jeszcze nie mam żadnych wtyczek poinstalowanych do OBS-a. Może warto się tym zająć, no nie? Tak sobie myślę. Słuchajcie, a z panią Fliperką to ja myślę w ogóle, żeby zrobić tak, że do niej oddzwonię poza streamem, a że rozmówca musi mieć słuchawki. Kurde, może, no. A co mi to da, że rozmówca będzie miał słuchawki? Kurde, nie wiem. Wtyczka jest na Discorda, ale też nie wszyscy rozmawiają przez Discorda, wiesz? Nie wszyscy są osobami Discordowo dodatnimi. Bullshit artist, nie rób nam tak, że poza streamem, ale słuchajcie, właśnie poza streamem po to, żeby umówić ją normalnie na program. Zaba Morten pyta, czy ja mam Discorda. No mam Discorda, nawet w opisie na YouTubie znajdziesz link do niego. Julo mówi, nie wtyczka, nawet wiem co, nie uzyskując odpowiedzi. Julo, to napisz mi na priv, jak to ogarnąć. To ogarniemy, znaczy ja ogarnę. Kim R, pani Fliperka to już to ogląda, mówicie, też mi się tak wydaje, ale pani Fliperko, jeśli pani nas teraz ogląda, to ja zadzwonię do pani poza streamem tym razem i umówimy się na program po prostu no. Umówimy się na program, może na jutro, może na przyszły tydzień. Taki mam pomysł na rozmowę z Barbarą Halińską, Fliperką. Taki mam pomysł. Lewacki Bełkot mówi, fajna rozmowa, dziś też mi się bardzo podobało. Natomiast słuchajcie, Janina, jak pewnie widzieliście po podpisie, Janina Petelczyk jest z Polskiej Sieci Ekonomii. I generalnie już zauważyłem, że w gilotynie większość osób była albo z Polskiej Sieci Ekonomii, albo z partii Razem, a czasem nawet dwa w jednym. Więc myślę, że trzeba tutaj pomyśleć nad dywersyfikacją osób gościowych. Znaleźć jakieś organizacje. Teraz muszę mieć co najmniej trzech gości, którzy nie będą ani w partii Razem, ani z Polskiej Sieci Ekonomii, żeby znowu zaprosić kogoś z partii Razem albo z Polskiej Sieci Ekonomii. Chciałem w końcu odezwać się do Jakuba Żenisa, którego obserwuję na Instagramie, żeby opowiedział o budowlance, o mieszkaniówce, ale on jest z partii Razem, no nie mogę ciągle zapraszać razemitów za darmo. Michał Kozłowski dobrze mówi, z Misty Popem może bym pogadał, to też jest ciekawy pomysł. Łukasz też AMZ, tak, jak najbardziej.
Kudłaty, więc zaprosisz flipera, gwałciciela i na koniec AMZ. No. Więc słuchajcie, tak, to jest dobry pomysł. Kacper Marek, strzelam, że pani fliperka się nie zgodzi po obczajeniu na YouTubie. Trudno. Pamiętajcie, że warto próbować było. Marysia, nasza rozmowa nie byłaby porażką. Nasza rozmowa byłaby wielką porażką. Nie, żartuję. Nasza rozmowa byłaby super. Porozmawialibyśmy o technologii. Ja bym ci opowiadał, jak zainstalowałem Linuxa 2 razy w życiu, a ty byś mi powiedziała, dlaczego muszę zmienić telefon. Julo, a dlaczego symetryzm medialny potrzebny? Wiesz co, Julo? Niepotrzebny. Ja trochę żartuję z tym zapraszaniem Polskiej Sieci Ekonomii i Razem, a trochę nie. Trochę tak żartuję, a trochę nie. Michał Kozłowski, czy wisi gdzieś stream z RPGa wośpowego? Myślę, że musisz szukać na kanale Diabelskie Wersety. Diabeł pisał na Discordzie gilotynowym, że będzie zapis. Czy w mediach społecznościowych. Gdzieś to pisał, że będzie zapis, więc szukaj na Diabelskich Wersetach. Albo na YouTubie, albo na Twitchu. Kapi, dawaj lipka jakiegoś. No ja myślę, że panią fliperkę spróbujemy skaptować do programu. Spoko, Marysia, możemy na Twitchu. Ja myślę, że może dzisiaj nawet wieczorem będę robił jakiegoś streama wyłącznie twitchowego, może jutro, może w weekend, bo dawno nie było takiego wieczornego streama twitchowego, a myślę, że by się przydał, bo po pierwsze mam grę do pogrania na streamie jedną, mojego ulubionego rogalika. Mam drugą grę, w którą super się grało na streamie, czyli Baba Is You i musimy wrócić do grania w Babę Is You na streamie, to 2. 3. Mamy foliarzy do obejrzenia. 4. Dodałem w końcu emotki na Twitchu z Liściopkiem i z Gosią Duszek. Janka, jak już się przewinęło MMT dzisiaj, to może Fiata. Wiesz co, pisałem do Fiata na Twitterze w tej kwestii i nie odpisuje mi, więc no, jego prawo, więc średnio. Może nie zauważył po prostu, nie wiem. Fliperka się nie zgodzi, bo za małe zasięgi, mówisz AGOT. Kurde, nie wiem, ale chciałbym, żeby się zgodziła, byłoby super. Koroluk też nie wiem, bo mam bana u niego na Twitterze, aczkolwiek napisał mi kiedyś na YouTubie, że nie znosi mnie, ale super rapsy, więc kto wie. Więc wiecie, no to też nie jest tak, że każdego się da zaprosić do gilotyny, no nie? No. Ostatnio się zastanawiałem, czy jakbym na przykład zaprosił Janka Zygmuntowskiego też z Polskiej Sieci Ekonomii, to czy by się dało? Anarki dusza, no Koroluk cię nie znosi, Ralindel Nazwex. No słuchaj, no tak już jest. O, Galopek to też ciekawy pomysł. Plus też jest taka kwestia, że ja bym nie chciał, że ja bym chciał, wiecie, jakiś parytet zachować, a z wielu względów jakoś tak wychodzi, że też mi łatwiej zagadać do chłopów, znam więcej chłopów i generalnie chłop chłopa chłopem poganiam. Łukasz, Korolukowi podpadłem tym, że no to jest twitterowa inba, ja nie chcę mówić o twitterowych inbach chyba na streamach jakoś specjalnie. Kudłaty, Nazwex, wiem, że no Nazwexowi nie pasuje jakby ta forma i nie mam z tym problemu. Ja wielokrotnie podkreślałem, że forma gilotynowych streamów i filmów nie musi każdemu siedzieć i zdaję sobie sprawę z jej ograniczeń, powiedzmy.
Więc no tak. Nie oczekuję, że każdy będzie fanem programu opiniotwórczego o charakterze egalitarnym Gilotyna. Uskrzydlacz, dziękuję. Słuchaj, zacytuję. Fajnie, że potrafisz takie spotkania jak z panią Fliperką brać na klatę. No wiesz, uskrzydlacz, potrzebuję dobrego kontentu, zasięgi się same nie zrobią, a są mi potrzebne. Marysia, dziwi mnie, czemu my się dogadujemy, realnie jestem w szoku. A dogadujemy się? Grzegorz Szczopiński, to właśnie o to chodzi z Korolukiem, tak. Tak. Dobrze, słuchajcie, dobrze. Dwie lewe ręce zaprosić, no na pewno się uda. I widzicie, no jak z panią Fliperką bym sobie pogadał chętnie, żeby ją podebunkować, to z dwiema lewymi rękami chyba niekoniecznie. Zresztą no to jest nierealne, umówmy się. Dobrze mówisz, Marysia. I skoro tak mówisz, to lecę. Zostawcie, słuchajcie, komentarz. Zostawcie komentarz o treści ZUS jest zajebisty. Julo, chyba nie chcę, wiesz? Chyba nie chcę. Dymka. Bo o czym ja bym miał z nim rozmawiać? O tym, że jego wyroki sądowe nie sprawiają, że jest zupełnie niewinny? No nie. A rozmowa na każdy inny temat byłaby normalizacją Dymka w debacie publicznej i nie. Tak, napiszcie pozytywny komentarz o ZUS-ie w komentarzu. Napiszcie pozytywny komentarz o ZUS-ie w komentarzu. To był zaskakujący moment dla mnie tej rozmowy. Bo faktycznie ZUS jest nielubiany i faktycznie może to wynikać z tego, że tak się wkleja do głowy ludziom. No nie, że ZUS, urzędy, wszystko źle. Marysia, masz złego linka przy Patreonie. Bo ci się słowo gilotyna, link ci się łączy ze słowem albo. I ten. Rycha peje, bez kitu. Słuchajcie, muszę popracować nad jakimiś bardziej sławnymi gośćmi na przyszły tydzień albo na przyszłe tygodnie. Ze sławnymi gośćmi z Bohemy i z celebrytami artystycznymi. Dobrze, kochani. Wydaje mi się, piguła z Analogsów na przykład, to byłoby zajebiste, no. Joanna Alabaster dobrze mówi. Tylko musiałbym wtedy sobie dobrze przekminić, o czym z nim rozmawiać. Siema panki i do widzenia powoli, bo już się zwijamy. Słuchajcie, cieszę się, że byliście ze mną dzisiaj, cieszę się, że byliście ze mną przy telefonach do pani Fliperki mieszkaniowej, cieszę się przede wszystkim, że byliście na rozmowie z Joanną, z Janiną. Wojtek! Z Janiną Petelczyc, przepraszam. Słuchajcie, wczoraj pomyliłem imię Marceliny Zawiszy, nazywając ją w internecie Michalina Zawisza, no nie? Czy to mnie usprawiedliwia? Nie. Pomyliłem dzisiaj kubki rano. Tak, zostawcie komentarz o ZUS-ie. Dziękuję, że byliście dzisiaj na rozmowie z Janiną Petelczyc, która to rozmowa była super i uważam, że była bardzo pożyteczna. Spróbuję umówić na któryś z przyszłych programów panią Fliperkę. Mam nadzieję, że się uda. I słuchajcie,
komentarz, coś pozytywnego o ZUS-ie, łapkę w górę zostawcie, suba zasubujcie jak nie subujecie, w dzwoneczek na kanale YouTube'owym dupnijcie. Niedługo, w tym tygodniu, szybciej niż później, pojawi się film, taki regularny film na kanale o związkach zawodowych i crunchu w game devie. To taka zapowiedź na szybko. Bo prawie skończyłem go montować wczoraj. Muszę zrobić tylko napisy końcowe i małe popraweczki. To tyle ode mnie. Komentarz o ZUS-ie w komentarzach, łapki, komentarze, suby. I pamiętajcie, co tam wam Marysia wkleja na czacie, że możecie wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym Gilotyna na patronite.pl/gilotyna, patreon.com/gilotyna i bezpośrednio na YouTubie, w tych 3 miejscach. Dobra, to cześć. ZUS baza. I co? I ZUS baza. Będę miał takie koszulki.